Siema, 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 jestem, siema. Jak zwykle, niespodzianki. Siema wszystkim. Oczywiście wysypał się stream, bo jak żeby inaczej. Taki live. Witam wszystkich. W tym drugim streamie dzisiaj, pierwszy był bardzo krótki. Powiedzcie, czy mnie słychać, czy mnie widać. OBS to jest dziwna maszyna. Tak zwany błąd, coś poszło nie tak i zakończyło streama. No i bądź mądry. Ale mam nadzieję, że ci co chcieli to trafią tutaj na skrzyżowaniu. Siema Artur, siema Daniel. Wybieram single malt, kiedy odbiór. Panie, bo się mi impulsy skończą. No, co tam u was? Co tam słychać? Jest w ogóle, pomijam OBS-ową mukę, to jest ekspres, na którym będziemy regulować młynek. No i zaczynamy regulować, słuchajcie. O losie! O losie! Zaczniemy od rozebrania młynka. Po prostu, co jeszcze dzisiaj wybuchnie? Oto jest pytanie. Masakra. Masakra. Porządek. Działa ten stream, czy nie działa? Bo ja już nie wiem. OBS świeci ładnie. A transmisja? Dobra, tam ty sobie nie sugeruj. Stan transmisji doskonały. Witam, witam, też pozdrawiam. Z Pruszkowa. Miasta cudów. Czaty. Jesteście tam? Halo. Co taka cisza? Słyszeliście ten młynek, który trzeba rozebrać, żeby się w nim pobawić? Poczekajmy chwilę, 39 osób. Puściłem na Facebooka linki, oczywiście ten link już jest nieaktualny, no ale transmisja jak ktoś chce to znajdzie, nie? Czy nie? No niby działa, live od 4 minut, zgubione klatki 0. Widać, słychać i czuć. Ktoś napisał. Czuć, to dobre. Gdzie ty OBS-ie się schowałeś? Dobra. Dobra. Coś mi się tu nie zgadza jeszcze, czekajcie. O, to bo ja mam nie ten czat otwarty, no przecież do starego live'a mam czat otwarty. Ej, czy to nie może zadziałać tak, że klikasz i działa? Zawsze musi być problem. No terkocze młynek i zanim będziemy ustawiać kawę na tym młynku, to trzeba go rozterkotać najpierw, czyli trzeba rozebrać ten nieszczęsny ekspres. No co poradzisz, jak nic nie poradzisz? Dobra, wy się tu zbierajcie. Nie słychać, bo... Jak to? Jurek, nie słychać, bo jakiś młynek napierw. No dokładnie. Ano bywa. Bez kręcenia śrubek się nie obędzie. Masakra. Szybko go tutaj doprowadźmy do ładu i składu. Bo to nie ma sensu tu czekać. Kręcenie śrubek było już nieraz, zwłaszcza w tym modelu, który jest tutaj stałym punktem programu. Nie ten. No szybko go tu rozmontujemy. Fajnie tak powrzucać linki na Facebooka i okazuje się, że ten link jest nieważny. Bo się popsuło. Co zrobić? No chodź. A ja taką muzyczkę przygotowałem. Tak, tutaj się, im bardziej się człowiek stara, tym większy fuck up wychodzi, więc nie wolno się za bardzo starać. Nie można, bo to się zemści. I tak to. Co u was słychać? Przy wtorku. Potworku. Będziemy go ubierać. Nie ma to sensu.
Działa ten czat? Gdzie jest myszka? Działa ten czat, czy nie działa? Transmisja działa. Przywróć czat. No i? A, dobra. Widzę, że się przesuwa. Jest nadzieja. Nie to. To chcę widzieć. Kuchnia OBS-a. Co tam piszecie? Kawką czuć. Tomasz Go. W sumie żadna nowość. Na spontanie zawsze lepiej wychodzi. To prawda. Smutny powrót do rzeczywistości po urlopie. No, ja jeszcze nie byłem na urlopie, także. Obserwuję Cię z Czech i widziałem wszystkie Twoje filmy. Jestem teraz ekspertem od ekspresów do kawy. Jak to po czesku jest ekspres? O Jezu, bo w Czechach, w Pradze naprawiałem ekspresy i w Ostrawie. Kawomat? Kawomat jest po czesku ekspres? No bombinki to są bezpieczniki, pamiętam. Zawsze było śmiesznie, jak z tymi tam w kawiarni dziewczynami, Czeszkami próbowałem się dogadać. Jeszcze w Ostrawie to było pół biedy, bo to jest przy samej granicy Polski, to tam rozumieją. Oj, coś tu mi się nie podoba. Coś tu mi się nie podoba. Coś tu mi wypadło z tego ekspresu, takie małe stalowe, lowe, okrągłe. Kawowar. Widzisz, kawowar. A many, kawowar. A jeszcze pamiętam, bo wpadłem pod biurko, jak coś próbowałem wytłumaczyć dziewczynie na kawiarni. No, w Ostrawie bywałem. Tam, gdzie jest M1, to takie tam się to inaczej nazywa. Tam jest Albert taki wielki i tam kawiarnię obsługiwałem jedną. I pamiętam, że coś tłumaczyłem dziewczynie i ona tak... No wiadomo, czeski pisali pijani Polacy i odwrotnie. I ona tak, a teraz to ja chapłam. To chyba znaczyło, że zrozumiała. Ale no nie można powagi zachować, nie da się. Teraz to ja chapłam. No. No, tyle mam do powiedzenia w tej kwestii. W Ostrawie byłem, a Manyk nocowałem kiedyś i byłem tam na tej dzikiej ulicy imprezowej. O co tam się dzieje? To już nie na moje lata. Co tam się działo, to zachowajmy to, przemilczmy. Jurek, no właśnie, jakie były skojarzenia? Właśnie takie były. A to chyba chodziło, że teraz załapałam. W sumie to nie wiem do dziś, no. Ale nie sądzę, żeby obca dziewczyna w kawiarni mi mówiła, teraz to ja chapłam i to by znaczyło dokładnie to samo. Co myślicie? Co ty myślisz, Jurek? Głodnemu chleb na myśli. Co to za kulka? Oto jest pytanie. ...2020 rocznik, no, ale jakby... To, że coś wpadło do młynka, to nie wina ekspresu. Stodolni ulice. Tomasz Go, ja do Czech nie mogę jeździć, ciągle prawie posikany ze śmiechu byłem, jak słyszałem ich rozmowy. Oni mają dokładnie to samo z nami. To działa w obie strony. Artur, czemu bawię się w Spoxa? W jaki sposób mam się bawić w Spoxa? O co chodzi? No proszę cię, już nie rób scen, złaś, no przecież po co to się tak zaczepiać? Proszę cię. Oj no proszę cię, co ty tam mi trzyma? Halo. To nieszczęsne uziemienie, no dobre. Ja się potrzebuję tylko dostać do młynka. Nie będę wam tego pokazywał, ale coś w nim stoi na bank, bo nie mogę odkręcić. Wiecie, o co chodzi. Ten młynek to już historycznie. Tylko pytanie, czy tu coś wpadło? Czy on się rozleciał? Bo ta kulka mnie martwi. No dobra. Szybka naprawa. Sprawdzamy. A, kulki! No nie załapałem, no tak. Jak Szymon będziesz to oglądał, albo jesteś tu, albo będziesz,
to ja też bawię się w kulki. Co prawda ledwo ją tu widać. O, mam między palcami. Także kulki są wszędzie. Nawet w ekspresach. Dobra, załóżmy tę czapurindę. Będziemy się bawić tym pokrętłem. Tym dokładnie. Ale ja już nie montowałem kamery z góry, bo jej nie mam, więc jak miałem ją zamontować, ale będę wam to w miarę próbował wytłumaczyć. Adam jutro. Pozdrowienia z Mysłowic. Dziękuję, Adam. Dziękuję. Dziękuję za tipa. W Mysłowicach też byłem. I to nie raz. Też w jakimś parku handlowym, tam u was nowym wtedy. No i ja to mógłbym być, jak to się mówi? Vlogerką modową, szafiarką. Zwiedziłem Polskę, ale głównie pod kątem centrów handlowych. I to wzdłuż i wszerz. Mysłowice... Jak ten park w Mysłowicach handlowy się nazywał? Już nie pamiętam. Liberec, to tam skocznia chyba jakaś, tak? Nie da się tego złożyć, słuchajcie. Po prostu nie pasuje. Są takie zaczepy, pamiętam. No właśnie te. Chciałbym to złożyć, naprawdę. Dzisiaj to mi nic nie idzie, słuchajcie. Od samego rana. Powiedział i złożył. Dobra. Dobra. Zaraz się okaże, że będziemy innego pacjenta szukać do regulacji młynka. O podłogę się złoży? No nie, no to 3-letni ekspres, będziemy od razu o podłogę. Sprawdźmy, czy to pomogło. Czemu będziesz musiał wymienić 2 uszczelki? Popsiuły się? Woda by się przydała. Bawisz się w poksa w kulki, tak. No i co to za kulka? Ciekawe. No Łukasz, jak zacząłeś kręcić młynkiem, bo było błoto. 3 lata 9000 kaw, zacny wynik. O! Jest nadzieja! No. Mili Państwo, naprawiliśmy młynek. 500 zł. Gdzie? Jak? O, Alicja, przepraszam. Cześć Alicja, przepraszam. Kurna, to jak jednym okiem patrzę tu, a drugim tu, to summa summarum nie widzę nic. Taki zes rozbieżny. Witam Alicja jeszcze raz. Nie zobaczyłem, a dzięki Tobie Daniel, że zwróciłeś mi uwagę. Kultura musi być. Dobra, słuchajcie. Co ja taki niegrzeczny? Och, jaki niegrzeczny, od razu niegrzeczny. Mam tutaj taki zdjęcie takiego tego. O tu. O tu. W lewym górnym rogu, jakby ktoś nie zauważył. Ponieważ nie chciało mi się montować tutaj konstrukcji z telefonu, którego widok w kamerze jest beznadziejny, no to będę wam mówił. I zanim wsypię kawę, to ustawimy młynek na 1, czyli na minimalne, najdrobniejsze mielenie. Robimy to zawsze podczas pracy, już jest przekręcone na 1. A no Arman, te uszczelki się wymieniał. Chcesz 2? To wpadaj. Nie wiem ile one kosztują, 7 zł, 5 zł netto, nie pamiętam. Tego to mam zapas, co ty tam chcesz? Napełnij pojemnik na ziarna. No tak, no jest pusty, no zgadza się. Dlaczego Tomasz? No jakbyś tak katował, bo Tomasz pisze, że to może być niebezpieczne dla silnika młynka. No nie, no jakbym teraz tak bzykał nim pół godziny, no to by się narobiło. Pamiętajcie jedną ważną rzecz, dla tych, co chcą się coś nauczyć
o regulacji młynka, bo to na przykładzie DeLonghi, ale te... To jeszcze mi się monitor chce wyłączyć, no przecież to jest jakaś żenująca sytuacja. Ale te regulacje polegają na tym samym. Kluczową rzeczą jest kręcimy tym podczas pracy. Jeszcze o ile z 1 w górę możemy przekręcić bez pracy, chociaż nie zaleca się, bo wtedy oddalamy od siebie żarna. Bo co robi regulacja? Pokażę wam. W młynku to jest akurat młynek Saeco Philips. Mamy dolne żarno. Mówimy o młynkach żarnowych, bo jeszcze są stożkowe, ale to nie w tym przypadku. Stożkowe są w Jurze i w Niwonie. Te żarna poprzez skręcanie zbliżamy do siebie. I kręcąc na drobniejsze, dokręcamy ten młynek, zbliżamy te żarna do siebie. Kręcąc na grubsze, oddalamy od siebie te żarna. Dlaczego nie można kręcić na drobniejsze, jak młynek nie pracuje? Bo próbujemy regulacją i żarnami zgnieść ziarna, które tam po części są zmielone. No i to się nie może udać. Regulacja się ukręci albo coś pęknie. Na grubsze się da. No będzie taniej, tak? Jak kupisz, a nie będziesz jechał do Warszawy. Mogła być w młynku, ale ja nie odwracałem tego do góry kołami, więc... Dzień dobry, Grzesiek. Dobra, mamy ustawienie na minimum. To jakby tutaj to, co widzicie tu, to jest tylko zdjęcie tej regulacji. W tej chwili jest na 1, tylko pamiętajcie, że po zmianie regulacji trochę tej kawy namielonej jest w kanałach młynka, więc tak naprawdę 2, a najpewniej 3 to jest dopiero zmielona kawa po regulacji. Więc ta się nie liczy. Zawsze można sobie tu spojrzeć. Wymielmy 2. A tobie co? A, pusty młynek jest. Jeszcze raz. No, ale pył się mieli. On może nawet nie zrobić kawy na tym ustawieniu. Pamiętajcie, że DeLonghi akurat mierzy sobie grubość tych namielonej kawy. Jak uzna, że jest za mało, to nie zrobi kawy, no ale jak widać już robi. Żebyśmy od razu mieli pogląd, jak ta kawa wychodzi. Aleś mi narobił tej kawy, chłopie. Sprzęgło zadziałało, Artur, bo DeLonghi ma sprzęgło, które jak wpadnie coś zablokuje młynek, to się nie zepsuje ten młynek, bo ten Saekowski, który wam pokazywałem, to jak coś wpadnie, no to o ile nie rozwali tych ceramicznych żaren, które są przereklamowane zdecydowanie, to najczęściej pali silnik. Zdarza się, że i płytę potrafi spalić, taki prąd tu idzie, jak to dęba stanie. Natomiast DeLonghi młynki w 9 na 10 młynków wystarczy wyczyścić. Zresztą widzieliście już chyba ze 2 czy 3, jak to robiłem. I działają. I to chwała DeLonghi za to, bo ja młynek DeLonghi nie pamiętam, kiedy wymieniałem na nowy. Na pewno wymieniałem, odkąd tu jestem w Pruszkowie przez te 4,5 roku, ale 1, max 2, ale wydaje mi się, że 1. Dobra, jeszcze jedna. Halo. Miele im, panie, miele im! Czy kulka była w młynku? Tego nie wiemy, Daniel. Tego niestety nie wiemy. No dobra. I teraz tak, żeby wam wszystko pokazać na TikTok, to wylejmy tą kawę, to po pierwsze. To po pierwsze. Wybuch live, Grzesiek, na dzień dobry. 3 sekundy trwał. To jest tak, jak mi uwielbiam takie błędy w Windowsie czy gdziekolwiek. Wystąpił nieznany błąd, jakiś kod, albo w ogóle, albo w DeLonghi na przykład, jeśli chodzi o ekspresy, to jest alarm ogólny. No. I wnioskujcie, co się stało. Dobra. O, już po fusach widać, jaka jest tragedia, no ale żebyśmy mogli to zobaczyć wszyscy, a zwłaszcza wy. No z Ursusa, Bondol 525 to masz rzut beretem. Ursus i zaraz jest Pruszków, tak? Kawa jeszcze je? Kurna, ile ja kawy zużyję. O ja biedny. No dobra. Moc na maksa.
Teraz zobaczycie i pamiętajcie, że im dłużej będziemy mielić na tym minimum, ta kawa się będzie, zaraz zobaczycie w co mieliła, tym bardziej ten ekspres będzie dokładał czasu mielenia. Bo on cały czas stwierdza na pewno, zresztą już słychać jak długo mieli, cały czas stwierdza, że tej kawy jest za mało objętościowo. Grzesiek, widziałem ten twój post na grupie naszej na Facebooku. No. Nawet jak spojrzycie, zaraz, ona jest przeparzona ta kawa w tej chwili. Niektórzy taką lubią. Ale ja nawet czuję, że ona jest przepalona. No ale wygląda zacnie, nie? Krema, tylko że ona będzie niedobra. No i teraz zobaczcie, jak wyglądają fusy przy skręconym młynku na minimum, co bardzo, bardzo często spotykam u klientów. O! Ciepłe. Tu i tak nie ma tragedii, bo ten młynek już jest trochę zużyty. Potrafią być takie lejące się, ociekające. Dlaczego mi monitor przejechał? Nieważne. Parujący klocek. I ta kawa według mnie jest przeparzona, chociaż niektórzy taką kawę lubią i dałoby radę ją wypić. Tomasz, w tej wichurze jest za dużo losowych rzeczy jeszcze oprócz kawy. Tak to wygląda. Ten cake, zapomniałem słowa, jest za bardzo zbity. Teraz pójdziemy w drugą stronę. Wyjmiemy naszą kołderkę. I pamiętajcie, że w którymś momencie ten cake, już go wyrzuciłem, ale kurna jest taki zbity, że się nie rozpadł. On będzie trochę grubszy. I teraz zobaczycie, co się stanie, jak przekręcę na maksa w drugą stronę, bo ludzie kręcą tą regulacją, niepotrzebnie. Ona fabrycznie na środku jest w miarę ok. Teraz lecimy w drugą stronę. Pierwsza do wymielenia. No DeLonghi potrafi robić cake'i dobre. W smaku, Mariusz, w smaku przeparzona. Ona jest taka albo bardzo kwaśna się robi. No ciężko to wytłumaczyć, wiesz. Jakbyś pił normalnie kawę i napił się przeparzonej, to byś wiedział. Ta się jeszcze nie liczy. Z Siemensa takiego ciastka nie będzie, Jurek. Rzadkość. To jest właśnie w Siemensach dziwne. Kupisz nowy, jeden robi suche, drugi robi mokre te fusy. Dziwna sprawa. Jeszcze jedna. Przeparzona kawa charakteryzuje się tym, że ma bardzo ciemną tą piankę, tą kremę. O, to ci mogę tak podpowiedzieć, Mariusz. Dobra. Wiecie, to też tak na zawołanie się nie da tego zrobić, bo ja bym musiał tej kawy na najdrobniejszym mieleniu poparzyć naprawdę ze 30 kaw, żeby ten ekspres się przeregulował totalnie, bo on mniej więcej 10, 20, 30 kaw potrzebuje. Wtedy by to bardzo było widać. No ale teraz mamy, jak widzicie, pokrętełko, mamy ustawione na 7. No to zróbmy kawę. Dokładnie taką samą. Jedno ziarenko mniej mi się wcisnęło. Tych cake'ów, tak śmiechem, żartem, bardzo dobre są podobno do kwiatków, jako nawóz. Nie wiem, ja nie mam kwiatków w domu. Niepotrzebnie go wyrzuciłem, tego cake'a, ale on jest do odzyskania. Co prawda połowa tylko, bo się rozpadł w końcu. No to zobaczmy. I tak wygląda w ogóle regulacja młynka, metodą prób. Nie da się na oko ustawić. O. Teraz zobaczcie na maksymalnym ustawieniu. Różnica jest dosyć subtelna. To są dwie kawy.
3 kawy. Widać różnicę, nie? Czy nie? Nie, nie ma różnicy. Nie ma różnicy. Identyko. Siemarek. Do kompostu, no to można nawet posypywać tym ulicę, żeby nie było ślisko. I teraz widzicie różnicę? Tu jest za drobno. Chociaż tak jak mówię, niektórzy taką kawę lubią, bo to jest pył praktycznie. A tu obok jest za grubo. Przybliżę wam. Trochę mnie to parzy, wiecie? Na czubkach palców mam zmieloną za drobno. W środku dłoni mam zmieloną za grubo. Jeszcze bym zrobił jedną. Co mi tu wibruje? Jeszcze bym zrobił jedną, bo zapomniałem kołderki włożyć. Zostawimy tego pierwszego kejka. Ja to jestem zdolny. Jestem cały w kawie. Hurra! Czekajcie. Dobra. Włóżmy kołderkę, którą wyrzuciłem, kurczę. Włóżmy kołderkę. Włóżmy fusy, pojemnik i zróbmy jeszcze jedną na full. To teraz sobie wyobraźcie w takiej skali, że ja zrobiłem na tym najdrobniejszym mieleniu na jedynce 30 kaw. Ten ekspres encoder przekodował totalnie, że jest za mało kawy i potrafi potem po przekręceniu na maksa pokazać, że jest zbyt dużo kawy w zaparzaczu. O, akurat się kawa skończyła. Ale to jest kawa serwisowa, ja nie chcę jej pić, Tomasz. Nie. Ona nie jest jakaś zepsuta, ale jest niesmaczna. To jest kawa źle wypalona, która nie przeszła. My serwisy kupujemy z palarni kaw. Takie śród to się nazywa. To jest kawa, która nie przeszła jakiejś tam kontroli jakości, źle się wypaliła, coś z nią było nie tak. I ona jest generalnie zdatna do mielenia, no ale nie spełnia jakichś tam norm danej palarni. No, wiecie, to się nawet nie zbija w kejka, zobaczcie. To jest jedna kawa. Zaraz wam to wychylę tu. Jakieś muchy tu latają. O. No tego to nawet nie mam jak podnieść. No widać różnicę, nie? Tutaj się próbował zbudować jakiś cake, ale tego się nie da podnieść, to jest jak piach. A teraz ustawmy na środek, taki dwuletni ekspres. Raczej nie powinien mieć jakoś bardzo zużytych żaren. Zobaczmy, ile on kaw zrobił, właśnie. Zawsze mnie o to pytacie, ja zawsze zapominam, a tu błysnął, przypomniał sobie. Przybliżę wam ekranik. Statystyki. 1894 kawy, 69 mleka, 694 wody, 11 odkamieniań przez 2 lata i pół. Może być. 14 filtrów, nie widzę tu filtra, ale ok. Cykli mycia 85. No, nie narobił się ten ekspres dużo. 1900 kaw, co to jest na 2 lata? Janek, przydałaby się kamerka z góry i kamerka z góry będzie między innymi to, co widzicie. Kurna, ja się tu nie połapię. Tu to nie są pieniądze, które ja wykorzystam na jakieś pierdoły, tylko to są pieniądze, które będą inwestowane w to wszystko, co jest związane z YouTube'em. Taka jest zasada. Przekręcam. Teraz skręcam na mniejsze, to muszę to robić podczas pracy. To przekręcamy na środek, czyli tak jak widzicie na zdjęciu mniej więcej, na 3-3,5. Trzeba wyjść z menu, nie? Raczej. Co się dzieje? Halo? Żyje własnym życiem ten ekspres.
Tomasz, możesz mieć już starte ostrza młynka na tyle, bo tu też są już trochę wytarte, bo jak się weźmie w DeLonghi dynamice na minimum, to on kurna tą kawę jak kakao mieli. Aż się czasami woda nie chce przecisnąć. Co ty robisz, chłopaku? Teraz będzie ustawione tak jak widzicie na tym zdjęciu tutaj. Tu. Tutaj to oczywiście wymielamy kawę. Jeszcze jej trochę jest. Więc tutaj nawet nie marnujemy wody, niech się tylko nabierze trochę. Janek, nie dotarłem. W ogóle mój wyjazd weekendowy nie dokonał się. Masakra. Już mniejsza o większość, ale no już mu powiedziałem, następnym razem jak się będę do niego wybierał, to z 7 zadzwonię, jak już wylecę z Warszawy. I jeszcze jedną wymielmy. Grzegorz B, nie ma co kręcić, jest fabrycznie Dzięki, Jarek. Dziękuję, Jarek. Nie ma co kręcić, jest fabrycznie ustawione i tak niech będzie. Grzegorz B, po części to prawda, po części to nieprawda, bo do różnych kaw, na przykład w wiórach jest rozrysowane, im ciemniejsze są ziarenka, tym tam jest napisane, żeby chyba drobniej skręcać. Nie pamiętam. Nie mam akurat żadnej jury pod ręką. Generalnie można się bawić tą regulacją, tylko to nie polega na tym, bo ja rzadko spotykam, że jest na przykład, tak jak tu widzicie na zdjęciu 3,5, to ktoś sobie przekręcił na 2, nie wiem, na 2, na 2,5 albo na 5. Nie, jest skrajnie w obie strony zawsze przekręcone. Albo na 7, albo na 1. A regulacja młynka, nawet takiego gastro, kiedyś wam może, pokazywałem w jednym filmie, ale tak nie dosyć dokładnie, to nie polega na tym, że na przykład robicie kawę, coś jest źle, to tym talerzem trzas o 30-40 stopni. Tam się o kreskę 2 przekręca, a tych kresek jest tyle, ile stopni dookoła, czyli 360. To regulacja nie może być wykonywana takimi gwałtownymi krokami. Daniel, co ty tam wycofujesz? Dobra. Teraz jest ustawione dokładnie na prawie 3,5. Czyli tak mniej więcej jak widzicie na zdjęciu. Szklanka. Fusy wywalimy, te stare. Kołderka. Go! Ta sama kawa, ta sama moc. Kawa jeszcze jest, jest. Stachowicz, z tym skończymy i mam Philipsa na podorędziu, tylko z Philipsem jest o tyle problem, że on ze znania klienta Son wywala korki, więc nie będę go włączał, dopóki go nie rozbiorę. Daniel, ja mam o tyle, Daniel, daj znać, Coffee Doctor, to się wybiorę i na trasie się złapiemy. Ja mam o tyle w stronę Szymona wygodnie, że ja pochodzę ze Starachowic, czyli to jest, no, Skarżysko, Starachowice, potem Kielce są, Ostrowiec i Kielce. Halo! Potop szwedzki. Że ja do rodziców jak jeżdżę, to do niego wpadam, bo ja muszę nadrobić 20 parę kilometrów, polecieć po prostu prosto. Ale bardzo chętnie się złapię, Daniel. To co przez ciebie narobiłem, Daniel, widzisz? To przez ciebie, bo mnie zagadujesz. Ej. Więc ja to wiesz, tam jeżdżę tak czasami znienacka do Starachowic, bo no jadę odwiedzić rodzinę, tak? Bo wiecie, Spoks to jest podszywaniec, no, kielecki, a ja jestem kielecki oryginał. Świętokrzyski, no bo nie kielecki. Tak to wygląda. Można jeszcze trochę drobniej, ale coś teraz moim zdaniem musimy znaleźć coś pomiędzy jednym a drugim, wtedy jest to w miarę jakaś taka common struktura. To jest trochę za grubo, to jest trochę za cienko. Według mnie. Piotr RW, pozdrowienia od rodaka ze Starachowic. Pozdrawiam, Piotr. Patrzcie, jaki świat mały. Ha, 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 Daniel. No nie ha, 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 tylko bierzesz ścierę i wpadasz. Trzeba pomyć ten syf. Ten jest za gruby. Za grube mielenie moim zdaniem. To za cienkie. Wróćmy do tego. Przybliżę wam to tak na maksa. Mam nadzieję, że wyostrzy. No zobaczcie, bo generalnie w dobrze zmielonej kawie musi być widać strukturę mielenia.
No złap ostrość na tego też, proszę cię. A tu jak widać, w tym po lewej, ledwo widać, że to jest, wygląda to jak zbity klocek. Natomiast ten po prawej, no widać, że jest trochę za bardzo ziarnisty. No tutaj to już wam mówię z doświadczenia. Oba te można uznać, że są ok, jeśli ktoś świadomie je tak ustawi. Bo to będzie trochę słabsza kawa, a ta będzie trochę bardziej przeparzona, taka aż siekiera. Jeżeli robi się to świadomie, a nie kręci tym pokrętłem, bo jest, bo najczęściej tak ludzie kręcą. O, pokrętło, jak dzieci, normalne. Ile ja razy, słuchajcie, byłem proszony w firmach, są takie ekspresy Saeco Aulika, one mają dwie regulacje, jak się tu otworzy drzwiczki. Jedna to jest regulacja właśnie grubości zmielenia, a druga to jest regulacja ilości tej kawy objętościowo. Tam jest taka tacka, można ją sobie regulować. Prosiły mnie firmy, żebym demontował te regulacje. Ustawił i zdemontował, żeby nie było dostępu z zewnątrz, bo przy 25 pracownikach co najmniej połowa, no może przesadzam, ale zawsze się znalazł ktoś, kto wpadł na genialny pomysł, żeby tym pokręcić. Arkadiusz, kto wali klocki na streamie? Coffee Doctor wali klocki na streamie, no. Jak widzisz. Tylko te przynajmniej pachną kawą. To jest ich fundamentalna różnica. Więc ja teraz robię tak, że ustawiam to na kreseczkę przed trójką. Czyli jak mamy jedynkę, to jestem tak prawie, że na trójce. No i znowu tak to wygląda. Trzeba ze dwie kawy wymielić. Łukasz, no kończymy regulować młynek, więc ale to będziesz mógł sobie obejrzeć, bo live zawsze będzie zapisany. Dochodzimy już do... Zaraz zobaczysz, bo będę to porównywał wszystko. Mamy już dwa klocki. Teraz będziemy robić trzeciego klocka. Gdzie zrobisz klocki? Tylko na streamie Coffee Doctor. Gdzie zrobisz, gdzie obejrzysz. Robienie klocków. Only here. Janek, w Wielkopolsce mówią, że ludzie z Kielc mają w rodowód wbity numer seryjny scyzoryka i topora. No kurna. Cicho. Nie mają. Nie mają. Nie rozumiem, Jurek. To jest ten drugi sort kaw, co trzeba najpierw je porzuć. Nie rozumiem. Nie kumam. I don't get it. Arkadiusz, bo może nie byłeś od początku. Mamy jedną kulkę. A raczej chyba mieliśmy. No nie wierzę, jest. Żeby nie było. Żeby nie było, nie wiemy skąd ona jest. Nie mamy takiej wiedzy. Ale takie drobne, Maja, tak, to mój błąd, masz rację. Ale takie drobne można, to bardziej chodzi o to, że... Znaczy, nie powinno się, o. Bije się w pierś. Takie drobne można tak naprawdę, ale wiecie, no. Jak ja zepsuję, to ja zapłacę. Ale brawo za spostrzegawczość, Maja, bo to się starza, no. Arkadiusz, nawiązując do ciebie, jak to kulek nie ma u mnie? A co to? To wypadło z tego ekspresu. Nie wiemy, co to jest. Ja mam pewne podejrzenia, ale jeszcze tego nie sprawdzałem. Także jedna kulka jest. A jak wiadomo, jedna kulka wiosny nie czyni. Ale mnie Maja złapała, nie, no ja się chyba schowam pod biurko i puszczę muzyczkę. Nie, no słuchajcie, takie drobne ja przekręcałem z 3 z kreską na kreskę pod 3. To takie coś to można zrobić, no nie powinno się i tak będę powtarzał, jako użytkownicy nie powinniście tego robić, a ja to zrobiłem, bo zapomniałem. No dobra, to zobaczmy co teraz wyjdzie na tym 2,9 nazwijmy to. No,
ale łożysko chyba nie, Arkadiusz, tam jest taka... Nie wiem. Nie, Artur, nie będę się dobierał do silnika. Grzesiek, tak, kawa nie kamień, coś tam się nieco podda, delikatnie tak, jakbym przekręcił na 1, no to mógłbym coś popsuć, niekoniecznie bym popsuł, bo to też nie jest tak, że to się zawsze zepsuje, ale mógłbym. No dobra. 2, znaczy no kreska przed trójką, bo to jest 1, 1,5, 2, 2,5, no to jesteśmy tak troszeczkę między 2,5 a 3. No i się akurat rozbił, bo źle kołderkę ułożyłem. Co za złośliwe bydle. Ale będzie widać. Dobra, mniej więcej widać. I to według mnie, co teraz wyszło, już wam pokazuję, to jest idealnie. Ja tak kawę lubię parzyć. On się jeszcze oczywiście podreguluje. Ale... no złap ostrość, proszę cię. W tym najmaksymalnym zoomie to on z tą ostrością to tak... To jest na minimum. To jest na maksimum. To jest na 2. Między 2,5 a 3. Ja uważam taką kawę za idealnie zmieloną. Oczywiście to jest moje zdanie. Z doświadczenia tak mi wychodzi. To nie jest powiedziane, że to jest kawa dla was idealnie zmielona. Pamiętajcie tylko, że tak. Jak będziecie mielić tak drobno, to on dojdzie grubością DeLonghi do tego cake'a. Tylko jak potem na przykład przestawicie na grubo, albo nawet na tak, to ten cake wam wyjdzie taki. Jak przeskoczycie z tego ustawienia po powiedzmy 30 kawach picia na takim ustawieniu, przeskoczycie na takie, czyli na te 2,5, to ten cake będzie taki, albo nawet blok się nie zamknie i wyskoczy błąd. No i tyle. I tą regulacją można się bawić, tylko trzeba to, słuchajcie, robić z głową. Czyli to jeszcze raz powtórzę, to według mnie za drobno, to według mnie za grubo, to bliskie ideału. Można by było jeszcze troszeczkę zmniejszyć. Ale dla mnie taki cake, oczywiście on się rozpadł, bo on tam uderzył w łopatkę, jest ok. Pytania. Słucham Państwa. I nie zadawajcie pytania, skąd jest ta kulka, bo nie wiem. No kawa, jak widzicie, to jest ta zaparzona tym cake'iem, który już się rozleciał całkiem. No wygląda dobrze, no. Krema jest dosyć... Kurde, jak wam to pokazać? O. Krema jest taka... no moim zdaniem jest idealna na to, co można wycisnąć z automatu. Ta kulka to może być kulka od regulacji młynka. W młynkach jest robiona regulacja... Pokażę wam. Gdzie ja ten młynek wytargałem? Akurat Saeco to zły przykład. Poczekajcie. Gdzie jest młynek Iwony? Młynków, szrotu, ciu, niedostatek, słuchajcie. Pokażę wam, bo podejrzewam, że to może być to. Tu. Nawet ją tu widać. Mogę sobie tak kręcić. Może zobaczycie. Te dziurki nie są po to, żeby było wietrzenie, tylko te dziurki są po to, żeby kulka, którą znaleźliśmy i prawdopodobnie jest od tego, widzicie, tu jest kulka. Tu. Jeszcze bliżej. Widać ją, nie? Tu. Ona jest tutaj w takim kanaliku. Tam jest w środku sprężynka, która ją wypycha i przez to tak przeskakuje, że nie lata luźno. To powstrzymuje młynek, bo to wystarczy taki opór, jak ta kulka stawia, którą tu jeszcze widać było przed chwilą. Tu. Chyba są nawet dwie. Czy w tym młynku jest jedna? Jedna. Tu. Jak wam to pokazać? Gdzie ta kulka? Już jej nie ma? O. Ona powoduje to, że to przekręcanie tak stryka, że nie chodzi to tak luźno całkiem. Tak jest to w Nivonie i w DeLonghi chyba też tak jest, bo on też tak pstryka. Widziałem, już czytam.
Jurek Ogórek, czy regulację robisz tylko w przypadku chęci zmiany smaku? No, jeżeli widzisz, że te kejki są słabe przy zmianie kawy, słuchajcie, każda kawa, w zależności od stopnia wypalenia i jej gatunku również, mieli się inaczej. Jak ja bym tu wsypał teraz na tym ustawieniu ostatnim, to podam wam przykład, bo kiedyś mi palarnia nie dostarczyła tego śrutu, czyli tej kawy takiej na testy, siema Allegro, i kupiłem kawę tą taką najtańszą w Biedronce, tylko nie żadną tam Segafredo czy jakąś Lawacę, tylko Biedronka ma taką swoją kawę. Jak ja ją zmieliłem, co tam się dzieje z piskiem opon, ktoś hamował. Masakra. Jak ja ją zmieliłem w ekspresie, to ona się zmieliła w taki paździerz, jak kurna granulki były po 3 mm. Co tam piszecie? Grzesiek Topik. Napisz książkę Moje przygody z Saeco Incanto. Masz, już to powtarzam ci to na kolejnym live'ie, masz melodię do tego ekspresu. Tomasz Go, kulkę to pewnie Spox podrzucił w ramach wdzięczności za porady w serwisowaniu firmowego ekspresu. Jeszcze tu u mnie nie był, także nic mi na ten temat nie wiadomo. Primadonna Soul Eka ma chyba młynek automatyczny. Podaje się rodzaj kawy i stopień wypalenia i młynek ustawia się sam. Są takie, nie wiem akurat, bo ja tych nowych ekspresów jeszcze nie naprawiałem, ale wiem, że są takie ekspresy, które się regulują same. Tylko tam jest dodatkowy silnik do regulacji. Pytanie w tych warunkach pyłu, w tych warunkach wszystkiego, jakie to będzie trwałe. Nie mówię, że nie będzie, bo nie wiem. Ale ja generalnie wychodzę, naprawiając te ekspresy z założenia, które mi się sprawdza, że im więcej tych bluetoothów, dotyków, tym więcej się psuje w tych ekspresach. Nie było, Buma to skuter w ogóle chyba hamował. Bo kiedyś tu takie drzewo mam na wjeździe parkingu Daniel, to jeden się otarł. Adam Walkiewicz, Pyra Poznańska, pozdrawia. Dzięki twoim filmom jestem ekspertem w firmie Mamy Niwone i każdy się jej boi czyści. Dziękuję i pozdrawiam. Pozdrawiam Adam, mój montażysta Patryk jest tam z Poznania od was. Grzesiek, tak. Słuchajcie, w Siemensie, to jest młynek od Siemensa. Drogi w huk. Oczywiście ten jest zepsuty. Też takie... Słyszycie? Jak go odkręcimy... Tutaj to w ogóle są cuda w tym młynku. Ciekawe. A gdzie jest żarno? Nie, tu takie cuda. Tutaj ta kulka też gdzieś. A, widzicie, tu jest inaczej. Tu nie ma kulki. Kurna, co młynek to inna historia. Właśnie Jurek, z tego co ja pamiętam, ale trzeba to sprawdzić, bo ja się mogę mylić. Ciemniej paloną kawę powinno się mielić drobniej. Ale głowy nie dam. Tu jest to tak rozwiązane z kolei, żeby nie latał młynek, nie ma kulki. Żeśmy się o tej kulce rozgadali. Tylko tu jest taka blaszka, o którą zawsze jak rozkręca młynek, to sobie hara tam palce i po niej przeskakuje, widzicie? Te ząbki, tu jest takie wybrzuszenie w środku tej blaszki. I te ząbki sobie przeskakują. To są takie limitery, żeby te młynki same nie pracowały. Ot i cała filozofia kulek. Rozgryźliśmy tą kulkę na części pierwsze. W DeLonghi mogą być dwie. Z łożyska to ona raczej, słuchajcie, nie wypadła, bo no nie ma jak, tego łożyska nie widać. W łożysku są poza tym większe te kulki takie, bo w DeLonghi są jeszcze 3 takie kulki na sprężynach od spodu, które mają sprężynować dolne żarno. No dzisiaj nie będę rozbierał młynka na części pierwsze, ale jest to pomysł na jakiś film. Budowa młynka DeLonghi. Dobra, zróbmy ostatnią kawę. A jeszcze przekręcę, zobaczymy. Słuchajcie, jeszcze musicie pamiętać jedno. Jak ustawię to pod tą swoją kawę, nawet ten śród to jest dobrej jakości kawa. Kiedyś jak ustawiałem idealnie pod swoją kawę, nie brałem marginesu błędu, to ludzie do mnie dzwonili, że albo im się nie parzy, albo nie chce lecieć woda. Więc ja muszę też brać margines, że ludzie piją różne kawy i ustawić to tak z marginesem błędu. Że nawet jak klient zadzwoni, że mu się paździoch mieli, to żeby mu powiedzieć, że proszę sobie przekręcić o 2 oczka, czyli na przykład z 3,5 na 2,5, proszę sobie przekręcić regulację i będzie się parzyć, bo idealnie możecie sobie ustawić kawę na swoim ekspresie pod siebie, tylko i wyłącznie, na danej kawie. Jeśli chcecie mieć idealnie zaparzoną kawę, idealnie wyregulowany młynek, to musicie pić jedną kawę i do niej sobie podregulować. I słuchajcie, jak ja jeździłem, bo to
Ta regulacja to jest pseudoregulacja, no ona jakoś tam działa, ale jak jeździłem po kawiarniach, gdzie macie te młynki po 2,5-3 tysiące i ta regulacja jest bardzo, bardzo precyzyjna. Tam naprawdę ten zakres regulacji jest olbrzymi, no ale tam się już z wagą, ze stoperem reguluje kawę. No to już jest inna szkoła jazdy, regulacja takiego gastronomicznego młynka i tam się reguluje raz pod kawę, bo z reguły kawiarnie mają jeden rodzaj kawy, ewentualnie jak mają 2-3, tak jak Costa chyba, to powinni mieć osobne młynki, każdy ustawiony pod konkretny rodzaj ziaren. I co 3 do 6 miesięcy się jeździło do każdej tej kawiarni, której ja obsługiwałem i korygowało te ustawienia. Bo to się rozregulowuje, ścierają się ziarna i to wiecie, w kawiarni to są przeroby, nie wiem, 200, 300, 400 kaw dziennie. Ten ekspres ma 2000 kaw przez 2 lata, więc to są zupełnie inne rozmowy, zupełnie inne młynki. Tam żarno to jest takie, jest grube, żeby odprowadzało ciepło, głowica jest przykręcone do głowicy, głowica jest olbrzymia, żeby też odprowadzała ciepło, no bo to też o to chodzi, jakbyście tu mieli jedną kawę za drugą, to ten młynek się ugrzeje. Co tam piszecie? To dopiero wstęp, dopiero się rozkręcam. No tak, Grzesiek, tak. Ciemnej paloną mielić grubie. Ja zaraz to sprawdzę, poczekajcie. Bo jak już mówimy o tej kawie, to dobrze by było mówić prawdę. Jak nie. Regulacja młynka, ciemne, a jasne ziarna. Szukam. Jest o tym trochę w internecie, jakieś serwisy o tym piszą. O, nawet ktoś tu pisze, słuchajcie, że ważna jest wilgotność powietrza. Jest ważna. Dobra, ale to musicie sobie znaleźć, ja tego tak nie znajdę. Nie znajdę tego tak na szybko, a to loteria jest, czy ja znajdę w ogóle coś sensownego. Jest jakakolwiek możliwość naprawy młynka zamiast jego wymiany? Czy jest to w ogóle opłacalne? To znaczy, mówiłem już o tym, Łukasz. W DeLonghi młynki bardzo rzadko się psują. Nawet jak wpadnie, tak jak tu było na początku, coś do ekspresu, jakiś kamień, jakieś drewno, którego zablokuje, to DeLonghi ma takie sprzęgło, które działa w momencie... No nie zrywa się tam silnik, nic się tam nie dzieje. Ja wymieniałem, DeLonghi robię, słuchajcie... Teraz to mam zatrzęsienie. Mam 15 ekspresów DeLonghi w kolejce. To wynika z tego, co już niejednokrotnie mówiłem, że tych ekspresów jest bardzo dużo na rynku. Ale ja tych DeLonghi zawsze miałem dużo. Nie wiem, ile ich zrobiłem, ale myślę, że z 1000? I raz chyba wymieniałem tylko młynek. Raz rzeczywiście młynek szlak trafił, bo nie startował za każdym razem. Coś się popsuło, no zdarza się. I wtedy się wymienia. Raczej się młynków nie naprawia. Tutaj, jak się zatnie, trzeba go odkurzyć, trzeba go posprzątać, złożyć, wyregulować. Karol, kim jest Spox 2? Wielki Elektronik kanał. Naprawia konsole do gier, laptopy. Roman, z całym szacunkiem dla ciebie, ale gdybyś przewalił tyle napraw, to wiedziałbyś, skąd wypadła kulka. Słuchaj, to nie tak. Ona mogła tu wpaść komuś z zupełnie innego przedmiotu. Ja powiedziałem przed chwilą, ona prawdopodobnie wypadła z regulacji. Tylko stąd mogła wypaść. Ja go już w ogóle wyłączę. Jeszcze mieliśmy jedną kawę zrobić. Także Roman, mylisz się. Nie ma się w głowie wszystkich ekspresów, wszystkich części, jakie mogą z nich wypaść. Czasami się nie pamięta. Pamiętaj, że ja naprawiam większość marek. Poza Krupsem, poza jakimiś marketówami. Życzę powodzenia, jak zapamiętasz wszystkie części, jakie mogą wypaść z ekspresu. Tym bardziej, że z reguły z ekspresu nic nie wypada. No, tak uważam, okej. Ja się nie obrażam, słuchaj. Już jednogroszówki znajdowałem w ekspresie i co mam się zastanawiać, skąd wypadła? No przecież jakimś cudem się tam znalazła. W młynkach jednogroszówki znajdowałem, gdzie klientka mi się zarzekała, że ona pije tylko włoską kawę. Taka była włoska pewnie. Także tak. Nie pokażę wam. Rozpadł się całkowicie, bo nie było kołderki. Włóżmy kołderkę, czy teraz woda się skończyła. Nie naprawiam, Łukasz, Krupsów, bo Krupsy to są bardzo awaryjne sprzęty, bardzo ciężkie w naprawie. I wracają jak bumerang po tygodniu. Tak wracając jeszcze do odpowiedzi.
One nie wracają z usterką tego samego, one wracają z kolejną usterką i z 500 zł naprawy robi się 1000 zł naprawy, a te ekspresy, często jeszcze wtedy jak je naprawiałem, były po 1200 zł w sklepie. No i za 500 klient jeszcze się gryzł czy naprawić, ale jak za tydzień wracał, ja mu mówię, proszę pana, ale zepsuła się kolejna część. 400. No to domyślcie się, co tu się działo. Z jednej strony tych ludzi rozumiałem, bo też bym się bił, ale z drugiej strony, no przecież ja nie będę dokładał do interesu, nie popsuła się część, którą... Krups to jest maszyna RK88. Dobra, za tę stówkę dziękuję. Tak, będę chwalił. Bez przesady. Dziękuję. Krups to jest maszyna. To jest maszyna. No DeLonghi to też jest maszyna. Czy ja włożyłem tą kołderkę? Włożyłem. Ostatnia kawa. Może żadna kulka nie wypadnie. Wyciągnij szklaną kulę, on naprawdę ci powie, skąd wypadła. Nie wyciągnę szklanej kuli, bo wam zdradzę, jak ja ekspresy naprawiam. Nie mogę. Tomasz go, dlatego utwierdzam się w przekonaniu, że kulkę podrzucił z Fox. No, ja tu nie siedzę całą dobę. A może to ekspres od jakiejś jego znajomej? Bardzo ładnie się parzy ta kawa. Podoba mi się to. Chyba teraz jest idealnie. No widać. Krema. Krema. Za dużo tej kawy parzę, żeby wam tą kremę pokazać. Nie wiem, czy wy coś widzicie, czy ISO nie jest za bardzo podbite. Czekajcie. O! Takie futerko aż się na niej zrobiło. To mi się podoba. Taką kawę lubię. Jakie ekspresarek naprawiam? Wszystkie poza Krupsem. Nie naprawiam miele. I żadnych jakichś takich wynalazków typu Solak, typu Biedronka, typu Lidl. I tylko automaty. Żadnych kolbówek. Naprawiałem gastronomiczne kolbówki, ale odpuściłem sobie. No bo tak. Do tego to trzeba nosić. Mi już kręgosłup wysiadał. Ja się naprawdę nanosiłem takich ekspresów po 50-100 kilo. Nie polecam. Zwłaszcza, że ja obsługiwałem w Polsce całej, od Pomorza aż po Tatry. Zżyłem w samochodzie, zajechałem 2 silniki w samochodzie. 100 000 prawie kilometrów rocznie. Po nocach jeżdżenia, bo w wielu centrach handlowych nie możecie pracować w ciągu dnia. Masakra to była. Znaczy robota dobra i płatna dobrze, ale to nie na dłuższą metę. Życie w hotelach. Zajechać się można. Kejkuś. Teraz jest ideolo. Teraz jest już naprawdę ideolo. Ustawienie jest w tej chwili 2,5. Czyli no 2 kreski przed trójką. Ten młynek jest jakby... Słuchajcie, też fabrycznie DeLonghi różnie te młynki reguluje. Naprawdę bywa różnie. Nie ma reguły. To też są ludzie. DeLonghi jest w tej chwili w Rumunii produkowane i wiem z tajnych źródeł, że jest trochę gorzej z jakością składania tego. Ale z jakich źródeł to wam nie powiem, bo źródła, jak wspomniałem, są tajne. Oto i on. Obok kawa. Tak to powinno wyglądać. Teraz jest moim zdaniem idealnie. Jeszcze jakby było ostro, to by było idealnie bardzo. Wezmę tą kawę, to może na kejku wyostrzy. No proszę. Łapie na chwilę ostrość i idzie dalej. Co za złośliwy aparat. No więcej nie wycisnę. Conti nie. Janek, nie naprawiałem Conti. Łukasz Ciepichał. Moja ciotka ma Krupsa kupionego gdzieś w Niemczech, póki co działa, ale nie robi też jakiejś kosmicznej ilości kaw dla siebie i dla rodziny. Może jakaś wada konstrukcyjna na szeroką skalę. Krups jest ciekawym ekspresem, bo Krups jako jedyny ekspres, który ja znam, a trochę ich znam, ma napęd hydrauliczny, czyli nie ma tak jak tutaj. Czekajcie, wyłączę go, żeby mnie prąd nie zabił. Tu widzicie, jest wielki silnik stałoprądowy, szczotkowy. On naprawdę widać, że mało przepracował, bo nawet się szczotki nie pościerały, nie jest brudny. Wielki silnik, wielka winda i ten silnik powoduje pracę zaparzacza. W Krupsie nie ma takiego silnika. Tam jest, jak ktoś pamięta, stare Citroeny, co sobie tak siadały.
z tyłem miały hydrauliczne zawieszenie, no teraz też jest, ale to już jest inna technologia. Krupsie pompa pompuje tłok pod ciśnieniem. Ona porusza tym tłokiem, który ściska kawę pod ciśnieniem. I to naprawdę robi dobrą kawę, bo tego nie powiem o Krupsie złego słowa, że robi złą kawę. Robi dobrą, bo to ciśnienie jest mega. Tylko to powoduje problemy ze szczelnościami. Bardzo duży wysiłek te ekspresy pokonują. No coś tam nie bangla. No słuchajcie, wiele serwisów nie naprawia Krupsa. Są takie, co naprawiają i okej, chwała im za to. To z czegoś wynika. Krups jest bardzo pracochłonny, te obudowy się ściąga tragicznie. No i taka była decyzja, to była czysta decyzja biznesowa. Zamiast ja naprawiać Krupsa, który za tydzień wraca, kłótnia z klientem, to sobie odpuściłem po prostu te kłótnie. Tu było tyle nerwów, tyle przekleństw. No słuchajcie, ja nie robię tych ekspresów po to, żeby się z ludźmi kłócić. I tak jak mówię, ja ich po części rozumiałem, a oni mnie nie do końca. Bo do tej pory jest tak, że wymienisz klientowi coraz rzadziej na szczęście, będę teraz dział marudzenia, wymienisz klientowi końcówki grzałki, zepsuje się silnik albo coś, on myśli, że on miał gwarancję na cały ekspres. No tak to nie działa. Regulacja młynka zakończona. Wyłączam regulację z ekranu. Przy okazji czat wyłączam, ale to już niechcący. Pokaż kloca. Arkadiusz. Mało widziałeś kloców? Naprawiony młynek. Biorę ekspres stąd i idę po waszego ulubieńca. Romek Roman, dzięki, że przeczytałeś. Jestem twoim wielkim fanem. Pozdrawiam. Ja również pozdrawiam. Słuchaj. Historia zaginionej kulki. No skąd ona tu mogła wypaść, powiedzcie? No podpowiedzcie. Ale będzie siara, jak mi powiecie skąd. W pompie, czyli tym na dole, kulki nie ma. W przepływomierzu kulki nie ma. W gniazdku kulki nie ma. Stąd mogła wypaść sprężynka tylko. Wężyki już ciemnieją. No to tylko z młynka, nie? I ona mogła wypaść tu z regulacji, tylko i wyłącznie. Ja to sprawdzę później. Ale łożysko, młynek, w tym na środku, no ale tu nie ma opcji, żeby wypadła kulka z łożyska, bo ono jest zamknięte w środku. Nie ma takiej opcji. Nie przecisnęłaby się. Mariusz, zadajesz pytanie, z których my się tu śmiejemy. Co może być w ekspresie? Wyskakują wszystkie kontrolki po chwili robienia kawy. Nie działa, zepsuł się. Jaki ekspres? Jakie kontrolki? No powiedz coś więcej, to ci pomożemy, nie ma problemu. Mateo, siedzę na balkonie tureckiego hotelu i oglądam. To już chyba choroba. Co ty, człowieku, ja na urlopie, jak już zjeżdżaliśmy na bazę w Grecji, bo my łaziki jesteśmy, my w hotelu to jesteśmy w nocy i rano wychodzimy ze wschodem słońca. To zawsze się coś na YouTubie oglądało, no. Wojtek, z kulkomatu wypadła. Brawo. Wygrałeś, nie wiem co, kulkę. Wygrałeś tą kulkę. Nie wiem, w czym ją wysłać, żeby nie zginęła, ale wygrałeś kulkę. Dobra. Zabieram gościa i idę po gościa. To czekajcie, ja sobie tu muszę skompletować plastiki, żeby nie pomieszał. Wiecie co? Zróbmy 3 minuty przerwy. Zaraz wracam. Puszczę wam muzyczkę. Zaraz wracamy.
obecny. Co się stało? A, muzyka się wyłączyła. Idealnie. Jestem. Zmiana na standardowego już gościa w tym serwisie i nie tylko w tym. Co tam pisaliście? W dalszym ciągu jestem za tym, że Spock kulkę podrzuciła. No tak. Kiedyś Conti właśnie ja skojarzyłem teraz Conti. Janek, to o czym piszesz, to włoskie chyba ekspresy. Jakiś pewnie robiłem kiedyś, ale nie pamiętam, to jakiś pojedynczy przypadek był. Dziś odebrałem kawę, bo już ją czuć po wyjęciu ze skrytki w paczkomacie. Akwarysta, no... Ja jak ją wiozłem, a do paczkomatu mam 200 metrów, to... Czuć z zapakowanej paczki. Mi kurierzy mówią, jak mi kawę wiozą, że będą ją przywozić na koniec dnia, bo im tak pięknie pachnie w samochodzie. No naprawdę, ten zapach ma zabójczy. Mało która kawa tak pachnie. Bo jest świeżo wypalana. Express de Longhi Magnifica SE. Mariusz, to ty pisałeś o tych kontrolkach, tak? Ciężko powiedzieć. Ale on przerywa wtedy robienie kawy, Mariusz, czy co się dzieje? Bo on nie ma wyświetlacza, dobrze pamiętam. Alicja, łapki w górę. Dzięki, Alicja. Łapki w górę. Widać wodać, Daniel? O tego mam właśnie to chyba model EP2210. Zaraz zobaczymy. On to telepatycznie podrzucił. Możliwe. Wyskakują kontrolki tylko. Może być problem ze wszystkim tak naprawdę. To jest ciężka zagadka, Mariusz. No w czymś jest problem, ewidentnie, ale... Może przepływomierz, może problem z przepływem wody, może czujniki na grzałkach. Opcji jest zbyt dużo. Przypomnijcie mi, żebym nie włączał tego ekspresu, bo zapisane mam, że robi zwarcie ten ekspres, więc mam nadzieję, że wykryjemy usterkę bez włączania, bo może zgasnę stream. I będzie buba. To jest blend, Paweł. To jest moja mieszanka. Palarni nie zdradzam. Co tu się dzieje? No to uszczelka jak zwykle zorana już życiem. Ale nie o to chodzi. EP2220. Odpowiadam, Łukasz Ciepichał. EP2220, nie 2020. No i tak wszystkie są identycznie skonstruowane. Manualne spienianie. Chyba do kuriera, Daniel, UPS-a, bo myślę o UPS-ie, tylko ja bym musiał mieć dwa, bo jeszcze do internetu bym musiał mieć, który musi być przy oknie, bo to 5G i musi być przy oknie. Mariusz Wyziński, możesz do mnie wysłać, tylko pamiętaj, że trzeba to tak zapakować pancernie, bo kurierzy ekspresy niszczą na potęgę. Więc bywa z tym słabo. Co my dalej? Tekturka. Od pana Jurka, pana Mirka. Traktor jedzie. Kurde, takie cuda. Na bok gościa, żebyście widzieli, bo narzekacie, że nie ma kamery z góry, to zrobimy z tej kamery z góry. No i co? Trzeba odkręcić. A jest ta osoba, bo nie pamiętam, która pytała, jak założyć górę potem z powrotem w takim Philipsie dlatego. Jak jest, to będziemy to zakładać dzisiaj, mam nadzieję. Niech się odezwie, jeśli jest. Żeby zdjąć górę, trzeba, powtarzam to za każdym razem, wykręcić te śrubki plus kopułkę. Plus kobułkę. Śrubki mamy wykręcone, myli Państwo. Teraz by się przydał jakiś pojemniczek na śrubki. Plus, jak mówiłem, kopułkę. Tylko z kopułki trzeba odessać kawę.
Albo wydłubać. Albo wydłubać. Taka też opcja istnieje. Dzień dobry. Sąsiadka przyszła do nas. Znaczy, no nie do nas, ale... Czat to działa. Czy tu zaraz wybiję sobie śrubokrętem zbiję sobie monitor i będzie słabo. Halo, transmisjo. Teraz jest moment na wstawienie reklamy. Ta, jasne, już wstawiam reklamę, słuchajcie. Już wam puszczam reklamy. Oglądajcie reklamy. Także tak jak Mariusz mówiłem, możesz wysłać, tylko zapakuj go pancernie. Najlepiej w 2 pudełka. Wiem, że widzicie mój łeb, bo to nie jest naturalne. Takie ekspresy się naprawia stojąco, ale damy radę. Jak tylko trafię w tą śrubkę. Kurna, no weź ty dziewczyno. Nie rób mi scen. Idzie. Działa. Dziękuję za informację. Nie włączaj ekspresu. O, dzięki Michał za przypomnienie. Bo już miałem go włączyć w tej pozycji. Tak w ogóle, to pamiętacie o moim partnerze kanału www. Napiszę wam. Takie to już obowiązki przy współpracy. Części dla osób detalicznych, nazwijmy to. Jeszcze w opisie filmu macie Naprawiaj, nie wyrzucaj. Fajny taki portal dla osób, które tam wrzucają filmy. Także zajrzyjcie, bo pierwsza moja współpraca polegająca na wzajemnym wspieraniu się. Ja już efekty widzę. Pozytywne. Stoi tam w zacnym miejscu ta statuetka przy bardzo dobrej kawie, no zaznaczę. Także tak. Tam kupicie wszystkie części, nie tylko do ekspresu. W tym linku, który wam wysłałem. Mój ojciec tam kupował, nawet się przyznał ostatnio, jak mu o tej współpracy powiedziałem, że kupował grzałkę do zmywarki. Także to AGD generalnie. A przy okazji rozkręćmy wszystko, zanim zaczniemy to ściągać. Ja już po prostu mam dość tych Latego, naprawdę. W piątek robiłem live'a, 2 Latego. Jutro klient odbiera, a właśnie, ci co byli w piątek, to Latego, co na końcu się okazało, że jeszcze ten elektrozawór zaczął przepuszczać do spieniania, zdecydował się klient na naprawę. Także no, to co mówiłem, jest już w ludziach coś takiego, że jednak wolą naprawiać i coraz bardziej widzę, że ludzie mają świadomość, że te nowe, pandemiczne sprzęty to lepiej naprawdę włożyć trochę kasy, nawet ten, co w sobotę oglądaliście, i mieć tego staruszka sprawdzonego, niż brać te nowe rzeczy. Dzisiaj miałem 2 takich klientów, co przyszło się mnie pytać, jaki ekspres kupić. Ja nie mówię jaki ekspres kupić. Bronię się przed tym, bo polecałem 2 lata temu Nivonę i ci klienci do mnie z tymi Nivonami zaraz po gwarancji przychodzą, więc to no coś jest na rzeczy z tymi ekspresami, bo ekspresy, które ja polecałem, się nie psuły. Znaczy no psuły się, wszystkie ekspresy się popsują, ale to trochę trwało. Zawsze to powtarzam, ja używałem Nivony 3 chyba lata, wyczyściłem ją, dałem ją rodzicom, 3 albo 4 lata już jej używają. Żadnych problemów, słuchajcie, żadnych. Teraz to nie ma takiej opcji, żeby 7 lat Nivona chodził. Jak 3 pochodzi bez problemu, to jest sukces. Jadziem w dół. Wiem, że się zaczął stream PlayStation, dostałem powiadomienie. Pozdrowienia dla Szymona, jak jesteście na obu, to go pozdrówcie tam ode mnie. No ja dzisiaj niestety, wczoraj nie miałem mocy na live'a, a kiedyś te live'y muszę robić. No.
Alicja Kozyra. Będę musiała kawusie zamówić, pyszna jest. Ja zawsze klientom mówię, jak spróbują, to wrócą i wszyscy wracają. I przychodzą i tak mówią, no nie kłamał pan. No mi też posmakowała. Bo jest po prostu dobra, co by o niej nie gadać. Nie jest może tania, chociaż nie jest też droga, słuchajcie. Kurna, nie widzę, co ja robię. O, tu są takie zatrzaski, jak nie odepniecie, to zdejmiecie razem z zatrzaskami. I tak się będzie trzymać. Ale jak są, to po co łamać? Te dwa ząbki zawsze powtarzam. Ten. I w ekspresie to są te zatrzaski. Rozsyp się. Jeszcze się trzyma wysypka. One bardzo często, jak ekspres już był rozbierany, to są łamane. Ten i ten. Niby się to trzyma, nawet jak ich nie ma, ale... Michał Stankiewicz, zamówiłem i czekam z niecierpliwością. A to wysyłałem ci chyba dzisiaj, prawda? Bo pisałem ci net maila, że wysłana. Nie wiem, Piotr RW, czy Saiko Granaroma ma renomę chińskiego? Generalnie wszystkie ekspresy są chińskie, słuchajcie. Bardziej lub mniej. Natomiast no, awaryjność tych Philipsów dlatego jest duża. Nie są to... No nie są, no są i poważne usterki, bo nawet dzisiaj ktoś chyba na grupie pisał, że zaczyna robić kawę i zawiechę łapie i nic się nie dzieje. Młynek. Wymieniałem młynek czwartek zeszły. No stop robię te Philipsy. Taki jak nie oglądaliście, ci co nie widzieli, otwórzcie sobie piątkowy live, mniej więcej chyba od połowy. Stawiam tam Philipsa. Klient się zgodził na widełki 450, zrobiło się 700. Na koniec się okazało, że elektrozawór, którego tu nie będzie, z tego co pamiętam, tak, bo tam był już ten model z tym zbiornikiem, z tą karawką spieniającą. Na koniec się okazało, że po jednym spienieniu elektrozawór już nie spienia i trzeba go wymienić. No i klient miał tego, zadzwoniłem do klienta następnego dnia po live'ie, w poniedziałek już, bo to było w piątek. No i wymienił. I jutro odbiera, bo dzisiaj nie zdążył, pisał do mnie. Kurde, ja tu nie widzę tak na pierwszy rzut oka, co te korki wywala, a ja nie mogę odpalać ekspresu, który wywala korki, bo jak wywali korki, to wywali streama. I będzie koniec. Na razie go organoleptycznie tu ocenimy. Tu jakiś smar. Nie, no widać, że się lało z końcówki. Mam nadzieję. Zaraz wam pokażę. Co tam piszecie? Tak, pisałeś, dziękuję. No słuchaj, jak tylko mi nic nie wypadnie, to jak tylko kasa dociera, a kasa jeszcze wczoraj, Michał, dotarła. Bardzo szybko. Grzesiek, ja zaczynam mieć lekkie wątpliwości, ale jeszcze się nie poddają. Mówiłem właśnie zaparzacz i zauważyłem lekko biały nalot na złączce w środku. Może na urlopie machnę jeszcze raz z kamienia. Napisz książkę, Grzesiek. Jaki koszt takiej kawy, waga i moc? Dla grupowiczów, na Facebooku, dla widzów 90 zł za kilogram, to jest kilogram, tylko kilogram. Możesz sobie na naszej stronie poczytać o tej kawie. Od razu mówię, czerwonej nie ma, bo mnie o to pytacie. Nie ma czerwonej, będę zbierał chętnych na czerwoną, bo na czerwoną jest mało amatorów, bo to jest 50 robusty, 50 arabiki, to jest siekiera, a ja muszę tej kawy zamawiać po 6 kilo. Więc zrobię taki pewnie post, może jutro, jak nie zapomnę, chętnych, bo to naprawdę jest ciekawa kawa w smaku, ale ona jest kofeinowa bardzo. Jak uzbieramy powiedzmy ze 4 chętne osoby, bo ja też dla siebie kilo chętnie wezmę, bo dawno nie piłem, to ja ją zamówię. Będzie w tej samej cenie, ona jest w tej samej cenie chyba, z tego co pamiętam. Raczej tak. Także jutro może jakiegoś posta na grupie zrobię na Facebooku. Kogo nie ma na grupie na Facebooku, to zapraszam. A to jest link chyba. Co tu się stało? www.coffeedoctor.pl Kawa. Tam jest opis tej kawy zielonej. Tak miało być. A mnie podświetla, no przecież. To jest Doman 65 Doman, 15% robusty i 85% arabiki. I tak mi ludzie mówią, że dla nich jest mocna. Dla mnie nie jest ta kawa mocna, jest esencjonalna, to fakt. Taka wyrazista bardzo. Nie jest gorzka bardzo, nie jest kwaśna, w ogóle nie lubię kwaśnej kawy. No wszystkim smakuje, którzy kupili, a już tu parę osób na czacie jest, którzy kupili tą kawę.
Mirosław Gądek. Ja mam Saeco Primera Touch Plus. Ekspres ma z 20 lat i nadal działa i robi super kawę. Robię takie ekspresy, tak. To jest inna jakość w ogóle ekspresów niż teraz. Podąż przez żarówkę halogenową w szeregu kotów nie wywali. Nie, no widać. Zaraz wam to pokażę zbliżenie, jeszcze doczytam komentarze. Ale tutaj Grzegorz zwarcie jest, bo tu się prawdopodobnie z tego leje i zalewa termiki. Bo to nie jest tak, też klient zeznawał, że jak się go włączy, to on nie od razu wywala korki. Grzesiek, wiemy. A, ty piszesz do Mirosława, okej. Artur, potwierdzam, kawa świetna. Marconi, na kanale Slawo jest fajny film o podłączeniu żarówki szeregowo-przeciwzwarciowo. Zrobiłem sobie takie ustrojstwo petarda. Myślałem o tym, ja wiem jak to działa. Ja bym podłączył ten ekspres, bo to może u klienta jakieś przeciążenie jest w domu. Słuchajcie, tu widać, ponieważ jest to bardzo typowa usterka dla tego ekspresu. Jak się przyjrzycie, nie wiem na ile to w kamerze będzie widać, nie? Słuchajcie, wywali korki, to wywali, no. Pewnych rzeczy nie ominiemy. Jak się przyjrzycie, zwłaszcza na tą elektrodę na grzałce, to jest taka zdeka przyrzewiała, nie? One z zasady są przyrzewiałe. Ale tu widać po grzałce nalot. Widzicie, grzałka powinna wyglądać, nie widzicie, ale zaraz zobaczycie. Grzałeczka powinna być taka, no to aluminium powinno być takie gładziutkie. A tutaj już paluchem wytarłem, widać, ten nalot. Widzicie? On tu jest wszędzie. Słuchajcie, to nie ryzykuje. Ten nie pije szampana, nie? Wymieńmy tą złączkę. No najwyżej będzie trzeci stream dzisiaj, no. Co poradzisz? Grzesiek powie, płaci, chyba ja się na kawkę skuszę. No polecam. To słuchajcie, ja się cały czas, bo ja nie mam czasu na sprzedaż tej kawy. Ta kawa, poza tym, że ja ją głównie wypijałem, dopóki was nie miałem, to była dla mnie, była tak, wiecie, czasami mi klient odbierając ekspres pytał, czy mam jakąś kawę, no to jest pęknięta, widać, zaraz wam pokażę. To ona była głównie po to, żeby była jakaś kawa, a nie chciałem iść w żadne tandetne, paździerzowe kawy, tudzież jakieś popularne, tylko chciałem mieć coś swojego. No i mam. I jest dobre. Pękła tu gdzie wszystkie, ponieważ to jest odlew z 2 połówek. Chyba już widzicie. Nie widzicie, bo nie ostrzy. No co za bydle złośliwe. O, widzicie tą czarną kreskę tu? Tu idzie taka krecha, nie wiem czy to tak odlew jest robiony i one zawsze tu pękają. Ciekawe czy mi się uda ją rozdziawić. Widać. Widać pęknięcie, widać, słuchajcie. Czekajcie, bo chcę wam to pokazać. Ostrości. No widać. Na pierwszy rzut oka widać, słuchajcie, ale ja bym próbował to tak. Chyba się nie rozejdzie tak łatwo. No to dostaję, pamiętajcie, prosto przez grzałkę z pompy. Dostaję strzała takiego do elektrozaworu, do kawy, że to te 15 bar, które tu wchodzi, to rozdziawi, no. Jeszcze próbuję tak. Rozłazi się, no nie zobaczycie tego. Ale spróbuję wam pokazać, albo czemu nie. Ostrości. Słabo to widać, ale jak prężę, to widać, że się rusza to pęknięcie. Ona jest po całości pęknięta, słuchajcie. No rozerwało ją ciśnienie. A że ja w piątek już wiedziałem o tym ekspresie, że on wywala korki, to tym razem jestem przygotowany i to są jakieś lepsze złączki. One są kupione, kupicie je na Nord.
Jakbyście potrzebowali, to jest ten symbol. Piszecie go w wyszukiwarce Nord. Ten 422 4222 4777 124. Tam go kupicie. Mam dwie. Bo czasami się trafia felerna. Co piszecie? Po wypłacie kawkę oczywiście. Widać, że coś cieknie. No widać, obrośnięte jest to, bo te elektrody zawsze są takie trochę porośnięte, ale spójrzcie, ta, na którą nie ciekło, jeszcze tego wam nie pokazałem. Jest taka trochę tylko. Jest taka trochę tu zaś nie działa. Natomiast ta ma nawet przewód już przyrdzewiały tutaj. Widać to? Widać. No plus ten nalot. No, raczej to jest to. No jak to nie jest to, to się dowiecie, bo zgaśnie stream. Moglibyśmy to odpalić, jakoś tu osłonić i sprawdzić, czy się leje, no ale to jest ryzykowne, słuchajcie. To są jakieś podobno lepsze. Podobno jakieś zamienniki, które są lepsze od oryginałów. One się nie różnią za specjalnie. Znaczy różnią się. Jedną rzeczą widzę, że się różnią. I to diametralnie. I to chyba jest ta poprawka. Już wam pokazuję. Nigdy się nie przyglądałem. Tu, gdzie ta pękła... Tylko mi nie mówcie, że klient przyjechał. Bo się uśmieje. Tu widzicie na tej złączce jest taki garb zrobiony. O, tu teraz będzie dobrze widać. Tu jest taki garb, jakby nadlany jest plastiku. Tu tego nie ma. Ta jest jakaś w ogóle bielsza. Daje się w ogóle grubsza, słuchajcie. No nigdy do mnie nie wróciły. I tu w ogóle, widzicie, nie widać tej linii. Tą, którą widać tu tego nie ma. Jakby tu był inaczej odlew robiony. No, podobno są lepsze. Zawierzmy, wyglądają na lepsze. Co tam piszecie? Ital Cafe Espresso Italiano Gusto e Aroma. Ktoś kojarzy, tylko tyłka nie urywa, ale jak się tam na kawach nie znam. Żadnej nie kojarzę. Grzesiek. Daniel, zrobię posta na Facebooku, to co mówiłem wcześniej o tej czerwonej kawie. Uzbieramy minimum 4 osoby, a jak 6 to już w ogóle idealnie 5, bo kilo ja biorę. I będziemy testować. Ciekawe, jak wam ta siekiera zasmakuje. Ewidentnie jest to błędna konstrukcja, Grzegorz, bo ewidentnie jest to błędna konstrukcja, że jest łączone z 2 elementów. Moim zdaniem powinno być z jednej w całości. Błędna konstrukcja to każdy ekspres ma coś z błędnej konstrukcji w sobie. To się linia podziału formy nazywa. No tak, wiedziałem, że gdzieś dzwoni Krolikolak, matko, jak to wymówić. Ale nie wiedziałem gdzie. 90 zł kilogram dla widzów, facebookowiczów, widzów. Piszcie do mnie maila, jak chcecie kupić kawę, ja wam odpiszę, jak ją kupić, bo mam taką formułkę już tam do przeklejania. Tak, za kilogram. Widać rdzaje z Grzesiek. Alicja, czy wiecie, że kawę powinno się przechowywać w zamrażarce? Nie ma znaczenia, czy ziarno, czy mielona. Nie traci aromatu i wbrew temu, co się może wydawać, nie wilgotnieje. Ja słyszałem, że w lodówce, ale zdania są podzielone, Alicja. To bardziej chodzi o to w lodówce, że spowalnia się jej procesy, bo kawa, po to są te wentylki. Na tej kawie nie ma wentylków. W sumie nie wiem czemu, ale ona jest świeżo palona i przez 12 miesięcy ona tak nie spuchnie. Nie wiem dlaczego. Muszę się podpytać tej palarni. Chociaż ona pachnie przez ten karton, więc jakaś tam wentylacja jest. Kawa cały czas pracuje, nawet wypalona. I w lodówce spowalniacie te procesy. Ja kiedyś trzymałem kawę w lodówce, ale przestało mi się chcieć. Także nie wypowiem się mądry. Mądry tu nie jestem w tej kwestii. Profil smaku kawy Cafeo Doktor jest pod... Cafeo Doktor. To masz. Podobny do Lavazza Qualitarosa według mnie. Więc jeśli ktoś lubi taki profil, to bardzo polecam. Nie wiem, jak się nie postarasz, to kwaśności nie uzyskasz. To był warunek, jak ja tą kawę układałem. To masz. Żeby nie było kwasu, bo ja po prostu alergicznie reaguję na kwaśną kawę. Ale to nie jest, podejrzewam... Nie wiem, czy to jest oryginalna złączka Saeco. Nie sprawdzałem. Zamiennik.
PP, PC, POM? Nie wiem w ogóle o czym piszesz, nie wiem. Najwyżej pikawa stanie albo co innego. To co innego to pół biedy, pikawa trochę gorzej. Czerwoną to i ja wezmę. Kurna, zaraz się okaże, że będzie zamówienie na 12 kg tej czerwonej. Nie ma problemu. To wielokrotność 6 kg mogę zamawiać. W chłodnym miejscu musi być tak lub. Grzegorz, co do tej zamrażarki, ja bym tu poczytał, bo nie wiem, Alicja, czy to jest prawda. Nie mówię też nie, bo ja trzymam kawę w młynku. Nie powinno się. PP polipropylen, PC poliwęglan, POM polimiamid. I ty, krolikolak, moim 40-paroletnim oczom zawierzasz, że ja tu coś zobaczę? Nic nie jest napisane na tym. Kompletnie. Nawet widzę ślepotą moją, że tu nic nie jest na tym napisane. A na tym paczku to na pewno nie jest, bo to jest folijka naklejana przez dystrybutora. Kurier GLS jest napisany. Ale to chyba nie o to nam chodzi. Dobra. Uszczelka. Taka śmieszna. Tutaj ten klocuszek nam został, bo tu jeszcze jest taki klocuszek. Taka zwyżka. Też ją można obejrzeć, czy ją tu co nie boli. Ale ona tylko podnosi końcówkę do góry. Uszczela. Fajnie, że widzicie, nie? Co on tam robi? Nie wiadomo. Uszczela. Żeby lepiej wchodziło, to co się robi? Smaruje. Prawda uniwersalna. Ten stary O-ring oczywiście stąd ściągamy. 118 osób. O, to chyba rekord na live. Naciągamy końcówę. I teraz tutaj taka duża zawleczka idzie. O ta. To ona idzie tak, czy ona idzie tak? Nigdy nie pamiętam. Chyba tak. Albo i nie tak. Nie, ona idzie tak. Możliwe to? Słuchajcie, siedzi, weszło, się trzyma. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Wszyscy wezmą czerwoną, wszyscy lubią siekierę, tylko pamiętajcie, że po tej kawie się ręce trzęsą. Ja wypijam rano, słuchajcie, bo u mnie, to już pewnie niektórzy wiedzą, bo często o tym mówię. U mnie jedna kawa to jest 2 razy zmielone i 2 razy zrobione espresso. To jest dla mnie jedna kawa. 2 razy espresso z 2 porcji zmielonej kawy. Dobrze prawisz, Grzegorz. 118 osób, a tylko 67 łapek. Więc ja takie podwójne espresso wypijam 3 sztuki na dzień dobry, jak tu wjadę o 6, o wpół do 7. Ostatnio trochę później zacząłem przychodzić, bo już nie wyrabiam. Dzisiaj byłem tu o wpół do 7. Czyli wypijam 6 kaw rano. No i potem różnie, jeszcze ze 4, czasem też jeszcze 6. Gdybym wypił tyle tej czerwonej, to tak bym dzisiaj pracował. Fajnie by było, nie? Możemy kiedyś zrobić live'a. Wypiłem za dużo kawy, będę naprawiał ekspresy. Jest taki pomysł. Cześć Paweł. Cześć Paweł, witam Cię. Znalazłem dzisiaj, Paweł, grzebałem w Lumixie, co prawda to jest G7. Znalazłem jedno ustawienie a propos ekspozycji i ostrości. Jutro, jak nie zapomnę, to Ci zrobię zdjęcia telefonem i pokażę. Nie wiem, czy to o to nam chodzi, bo ja tam to przestawiałem, ale nie widziałem jakiejś różnicy. Ale może to jest trop. Także jak nie zapomnę, to jutro Ci wyślę zdjęcia tych ustawień. Bo podejrzewam, że w tym Twoim Lumixie bardziej rozbudowane, ale są podobne. Grzesiek Topik. Mnie się w robocie bez kawy ręce trzęsą, szczególnie po telefonie od RAM. Mnie się naturalnie ręce trzęsą. Nie wiem, czy teraz będzie widać. No kurno. Dzisiaj mi się nie trzęsą. Ja tak miałem zawsze, od dziecka. To nie jest kwestia papierosów czy kawy. Jeszcze kawy nie piłem, a już mi się trzęsły. Ja o tym przechowaniu, Alicja, usłyszałam w sklepie specjalizującym się w sprzedaży kaw wszelakich i już zacząłem przechowywać w zamrażarce, to nie traci aromatu, nawet szczelny słoik tak nie działa. To na pewno, no. Tylko pytanie, czy mrożoną kawę, jak wsypiesz do młynka, czy tam się nie kondensuje woda na tej kawie. To mnie zastanawia.
Oj, tam Grzesiek źle się rysunki techniczne rysuje. Linijkę sobie kup. Mądry, nie? Odezwał się. To prawda, Krys 2B. Kawa jest hygroskopijna, idealne do lodówki pochłaniacze to nie te kupne dziadostwa, tylko zmielić sobie trochę kawy w takim kubeczku jakimś i wstawić do lodówki. Nie chłonie tego zapachu kawy jedzenie, a w lodówce pięknie świeżo pachnie i nie ma wilgoci. To nawet testowałem. Tomasz Go, tak, no jak ci się ręce trzęsą, to naprawa elektroniki pod mikroskopem to jest wyzwanie, no ale to z kawą trzeba ostrożnie. To nie jest tak, że po jednej kawie się ręce trzęsą. Jak się przesadzi z kawą, to jest telepka, no to prawda. No właśnie nie byłem, Paweł, z Poksa, posypał się plan cały w sobotę. No, myślisz, że pokaże? Paweł, on coś ci pokaże? No to tajemnicę ze wszystkiego robi. Trzeba mu płacić za wiedzę. Ja często piję kawę. Teraz się staram, bo ponieważ ja tej kawy, jak słyszycie, po 12 dziennie żłopię, to staram się już w domu nie pić kawy. W weekend ewentualnie, ale też się staram weekendy sobie robić przerwę od kawy w ogóle. Ale bardzo często lubiłem sobie 22 wypić kawkę. Lepiej mi się spało. Arek W. Kawa uzależnia? Wszystko uzależnia. Kawa uzależnia, cukier, najbardziej uzależnia cukier moim zdaniem. No i generalnie cała reszta, wiecie, o której tu nie będziemy gadać, bo zaraz się YouTube przyczepi. Alicja, właśnie, że nie ma wody, ta kawa jest sucha po wyjęciu z zamrażarki. No okej, mówię Alicja, ja nie jestem specjalistą od kawy, pamiętajcie. Coś tam o niej wiem, ale do specjalisty mi daleko. Więc ja tu się na tym znam. No muszę coś o tej kawie wiedzieć, żeby coś o niej wiedzieć. 3 oringi se naszykował. Ale ja nie jestem specem od kawy. Nie można o mnie powiedzieć spec. Czekaj, Paweł, na fakturę, to człowieku. Albo od razu, wiesz, wezwanie do zapłaty. Nie no, mi też pomógł Szymon, tak śmiechem, żartem pomógł mi. Nic za to nie chciał. Także nie nabijajmy się, bo jeszcze ktoś to weźmie na poważnie. Jak u niego będę, tylko że on ma z kolei GH7, Paweł, no to ja mam G7, on ma GH7, ty masz tego S2, tak? Czy S5? Kurna, to trzeba kupić Soniaka, wydać 20 000 i będzie spokój, tak? A jak? Jest takie powiedzenie, jebać biedę. No. Janek K., Paweł Ostrówka. Paweł robi bardzo fajną robotę. Ja jak patrzę, Paweł, jak widziałem ten twój film z tymi ścieżkami, zresztą pisałem ci tam komentarz, jak coś zrobił przy tym mocowaniu karty graficznej. Widzicie moją kartę graficzną, tam kawałek wystaje, to jest GTX, tu widać, 980, czyli karta z poprzedniej epoki. No do moich zastosowań wystarczy i ona jest potężna. I wiadomo, no w transporcie jak poskacze to może się wyłamać, ale to, że też się czegoś nie wymyśli, że jeśli nie widzieliście filmu Pawła, to polecam, pokazuję tam pod koniec filmu 4070, Paweł, popraw mnie. No jakoś wypasł kartę w ogóle top high-end, która się ułamała widocznie w trakcie transportu, czy no wiadomo, te karty są wielkie, slot PCI Express jest jaki jest. Ułamała się tutaj, jak idzie cała szyna ta danych PCI, na końcu jest zawsze taki pierdolniczek. I tu się łamało i Paweł tam wierci w tych zębach tymi wiertełkami. No i tam są ścieżki przy tym najbardziej narażonym na wyłamanie elemencie i to tych ścieżek jest tam, ja to jakbym Paweł coś takiego zobaczył, to bym się rozpłakał i nie robił tej karty. No ale ja na szczęście mam trochę większe rzeczy do roboty. GH7 chyba Daniel Spox ma. Tak mi się wydaje. A, GH6, ok. RTX 4080, no. Nawet mi się reklamy ostatnio tego S5 MK2 wyświetlają. Paweł to robi prawdziwą magię. Ja tu to co? Złączkę wymieniam, elektrozawór wymieniam, coś odkręcę, coś wyczyszczę. Pomyślcie sobie, przy moich trzęsących się rękach, jak ja bym wam kartę graficzną naprawił, to moglibyście sobie ją jako przycisk do papieru używać. Ale to prawda, to co widziałem u Pawła na tym filmie, żenująca sytuacja. I to jest właśnie to, co mówicie. Takie pękające końcówki. Takie pierniczące się, ten akurat rzadko. Tutaj nie ma, bo jest manualne spienianie. Tu ten
Philipsie, dlatego tu jest jeszcze elektrozabór. Na potęgę padają, młynki padają, wysypki, właśnie. Ej, tu się jeszcze trzyma. Cud! Będziemy wzmacniać. Tu jest jeszcze cała. To nie jest tak, to wam powie każdy serwisant, bo padło tu kiedyś takie pytanie na live, że czemu wy nie pójdziecie do roboty, do jakichś producentów, w moim przypadku ekspresów, Pawła, nie wiem, kart graficznych, Spoxa, laptopów, konsol. Bo nas tam nie będą chcieli. Bo to nie jest robione przez przypadek. Tak to jest świat skonstruowany w tej chwili. To ma się rozlecieć, ma się sprzedać następny. Co ma z tego producent, że ten ekspres będzie 20 lat działał? No nic nie ma. No co, od kamieniaczy sprzeda? Ludzie teraz nie kupują oryginalnych od kamieniaczy, bo już się dawno kapnęli, że to jest wyciąganie hajsu. Tyle. Paweł, mnie bez kawy na pełnym skupieniu nie pójdzie. Dla mnie to jest... Ja w ogóle nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak wy łatacie te ścieżki. No chyba, że się chcesz pozbyć jakiejś karty graficznej. Ja tam, czekaj, ty jesteś z Ostrudy? Dobrze kojarzę, Paweł? Tam kiedyś bywałem, tam fabryka mebli była, mój ojciec w meblach robił. Arek Wła, mówiłeś, że młynek raz na 1000 wymieniasz. Ale to w DeLonghi. To jest Philips, przepraszam. Tutaj młynki, to ja w czwartek ostatnio wymieniałem silnik młynka. To prawda, Izabelo, to prawda, Izo. Zapach kawy tej w ziarenkach poprawia węch. Dlatego ja mam zawsze po 3 włożone do nosa. Tylko nie widać. Ale jakbym kichnął, to by się rozsypały. Tak przeciągam ten moment odpalenia tego ekspresu. Jeszcze tutaj popikajmy trochę. Popiszczmy, żeby... Ścieżki 0,02 mm? Nie jestem sobie jestem sobie w stanie wyobrazić, bo widziałem film, ale... Co ja tu będę mierzył? Jeden termik. Przewodzi. Drugi termik. Przewodzi. Od lewej do prawej przez grzałkę. 37 ohmów, dobrze widzę? Wy to nic nie widzicie, bo się światło odbija. Jakoś wam tak ustawię, żebyście cokolwiek widzieli. O. A czemu nie? A, no tak, przestaje piszczeć. 37,5 ohma, no tu jest ok, nie? Ja wam jeszcze pokażę ciekawostkę, bo często o tym mówię i widzę, że niby to już Philips, nie Saeco, ale nic się nie zmieniło. Zaciśnięte. Cybanty Saeco. Ja jak zaciskam cybant, to go palcami nie ruszysz. Wiecie, teraz nawet dam wam bliżej. Teraz jest ten zaciśnięty dzióbek do przodu. Nawet nie wkładam w to siły, słuchajcie. To trzyma, nie? Ale no dlaczego jest nie zaciśnięty do końca? Jaki to problem? No i ani drgnie teraz. Od lat jest ten problem w Saeco. No Philips kupił Saeco, podobno. Od lat jest ten problem w Saeco i nie poprawili tego do dziś. Pytanie czemu? No wiem, już Daniel, przecież już tam podbija się światło. No tam tylko piszczało 37 ohmów pokazało. Pokażę wam jeszcze raz, bo będziecie tutaj nie krzyczeć na mnie. No musi się odbijać światło, bo musi być światło. Proszę, omomierz. Teraz widać? Coś tam widać, nie? Od lewej do prawej przez grzałkę. Weź. 37 ohmów. W normie. No tak, no jest opóźnienie, tak, wiem. Ja, widać. Oj,
To co, gasimy streama? Czy ta cewka nie jest zjarana? No nie. Cewki się nie palą praktycznie. Czy pompa? Lało się po grzałce. Dobra. Idę po wodę. Tylko, że on musi stać tak, bo musimy widzieć, co się dzieje. Wyjmuję filtr. Bo nie wiem, w jakim jest stanie. Wygląda dobrze. Nawet. Zaraz wracam. Jest, Daniel, takie ryzyko. Jakby się tak zdarzyło, to wypatrujcie nowego linka do streama. Bo jeszcze mamy, no, godzinkę. Niecałą. Czuję, powiem wam, podziwiam wielkiego elektronika, że on tak po całym dniu pracy siedzi do tej 22 na tych live'ach, bo ja to już czuję. Czuję, że jestem zmęczony. No jestem na nogach równo 12 godzin w pracy już. Ponad 12,5. Bartek, nowotworek, doktorze, jak masz na imię? Bartek. Bartek z tej strony, cześć. No ryzyk fizyki, kto nie ryzykuje, nie pije szampana, prawda? Jeszcze by się przydała tacka. Jedyne, co mi w tych ekspresach wywalało korki, to była ta złączka. Więc obserwujmy ją. No i co? Naparzacz trzeba włożyć, to też by się przydało. Doktorze, jestem doktorem, będę cię badał. Taka piosenka była. Przypomniały mi się hity z x lat, wielu x lat. Jest ryzyko, jest zabawa, albo jest ryzyko, nie ma streama. Takie to ryzyko. Dobra, słuchajcie. Ja sobie tu będę trzymał rękę na pulsie, czytaj na przedłużce. No, 3, 2, 1. Wyłączony, nie wywala korków. Arek W. A Tefal to Krups. No, w sklepach Tefala są Krupsy. Coś oni są jakoś powiązani, ale nie wiem jak. Pudełeczko. No dobra. Obserwujcie. Ja też będę obserwował. Nic się nie dzieje. Na razie. No, Daniel, Szymon za późno te live'y robi, moim zdaniem. Ja to, jak on zaczyna live'a z reguły z obsługą, to ja już tak przed telewizorem się kiwam. No i co? Dzieje się. No, ruszył. Ja to się boję takich akcji. Nie wiem, czy widzieliście, jak ta końcówka dostała ciśnienia, jak ona się wyprężyło. I tu robią takiego cudaka. Jeszcze live jest. Informuję i objaśniam. Nic się tu nie leje. To tak słychać, Ania. To tak słychać w kamerze. To nie jest, normalnie pracuję. Pamiętajcie, że mikrofon kamery trochę oszukuje. Uwaga, hałas. W wysypce jest pleśń. Pokazać wam?
Tylko może go wyłączę do takich pokazów. Pokażę. To też się tu dzieje, ale wysypka się trzyma, ale już ją rozpycha. O, nawet chyba widzę, co to powoduje. Nie wiem, czy będzie widać tą pleśń. Podbiję wam ISO. Tam w środku. O tym mówię. Jest spleśniała kawa. No i czuć ją pleśnią. Tak to bywa. Ten typ tak ma. Łazi. Ale wysypka cała. Zaraz, bo nie spojrzałem nawet ile on ma lat. Zaraz się dowiemy. Ta wysypka może tak wyglądać, bo ktoś używał mielonej kawy. Nie zalecam w ekspresach. Dobra, to już będziemy go odpalać tutaj, bo na dzień dobry się nic nie stało. Data na pompie, która powie nam o wieku tego ekspresu, słuchajcie. Trzydziesty września 2019, no czyli 3-latek. 4-latek. No nie, we wrześniu będzie 4 lata, trzeba pamiętać, że na pompie data jest trochę z wyprzedzeniem. 3,5 roku. Cała wysypka. Ktoś pisał na piątek na live, że też ma 3,5-letni i wszystko całe. No to jak widać da się. Pracuje jak moje Saeco, bo to jest Saeco. Jeśli jest pleśń w wysypce, to niezbyt dobry to jest symptom. To może być efektem, bo nie spotykam tu pleśni w tych Philipsach. To może być Grzesiek, tak? Ty to pytałeś? Grzegorz B. Jak się używa kawy mielonej, gotowe kawy mielone, jeśli nie są z jakiejś palarni kupowane, czy z jakiegoś sklepu specjalistycznego, tylko te takie marketówy, to jest paździerz. W życiu mi żadna nie posmakowała. One są w sposób uniwersalny zmielone, żeby we wszystkim działały, a jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, to wiecie. No i tyle, dobra. Sprawdźmy, czy młynek działa. Zwróćcie uwagę, on teraz chyba nie będzie pompował, ale jak będę robił kawę, to zwróćcie uwagę, jak się wypręża ta końcówka. Jakie tu ciśnienie idzie. No tu idzie ciśnienie takie, jak idzie z pompy. Bezpośrednio, przez grzałkę. O, będzie pompował. Patrzcie się na tą końcówkę. Teraz nie drgnęła. Widocznie ciśnienie trzymało w środku. No i to jest to, co ja mówię o Philipsach, słuchajcie. Niby pierdoła, nie pamiętam ile ta końcówka kosztuje, 40 zł netto, 50 zł netto, nie jest tania. No ale ta pierdoła wywala korki w całym domu i koniec używania ekspresu. No nie wolno, bo ten klient popełniał ten błąd. Raz mu wywaliło, poczekał, odpalił następnego dnia, zaczął robić kawę, wywaliło mu znowu. Pamiętajcie, że takie strzały mogą, nie muszą popsuć tu. A tu jest sparowane z ekranem w tych ekspresach. Tu też cewki sapią. No to co, zróbmy tę kawę, nie? Było sobie życie, dokładnie, Piotr. Robert Chmielewski, czy krupsy bardzo się psują? Ja już nie będę mówił o krupsach, pewnie ci ktoś na czacie odpisze. Ja już nie mam siły mówić o krupsach. Ja tutaj mam koszulkę, dzisiaj Suicide Squad. I nie będę mówił o krupsach. I o! Tak, żebyście widzieli i to, bo to jeszcze nie jest koniec. Jeszcze może wywalić korki. Łukasz, jeśli taka elektronika padnie w takim ekspresie, to ona jest gdzieś do kupienia na wymianę. Czy ty, Bartek, się bawisz w naprawie takich płytek? Nie bawię się. Kiedyś się bawiłem, straciłem na to masę czasu. One nie są bardzo drogie, w tym to jest zły przypadek. Mam jakieś kontakty do ludzi, którzy by to naprawiali, tylko słuchajcie, naprawa takiej płytki... No ja nie naprawiam, no odpowiadając na pytanie, nie naprawiam.
Tutaj jest problem, bo miałem problem, gdzie klient uparł się, że naprawi. Nie w takim modelu, w wyższym dużo. Był taki short, jeśli nie, to sobie spójrzcie na jakieś stare filmy, shorty na kanale, jak wywaliło po prostu z Dech Express. Zresztą tą elektronikę gdzieś mam, poczekajcie. Ano mam. Bo to wam pokażę. Specjalnie poprosiłem klienta, żeby mi ją zostawił. Można powiedzieć, że ten ekspres jest zły, ale tutaj winny był obcy. A jaki obcy? Czekajcie, gdzie on siedzi? Widzicie tu nad bezpiecznikiem? Tu. Tu. O. To jest sobie larwa. No już ugotowana, usmażona, nie? I tu poszło takie pierdyknięcie, tu jest popalone. No ona, ja się śmieję, że jakby tu trochę skubana poszła driftem. A ona kurna, na nóżkę tego i do bezpiecznika. No i tak, tu jest pojarane wszystko. On był w autoryzowanym serwisie, ten ekspres. Bo to też Latego. Tu jest poprzepalane. Oni też nie naprawiają płytek. Kurna, no nie złapię. Tu widać ślady. Ja tu bezpiecznik jeden wylutowałem, ale potem zobaczyłem, że to jest poprzepalane. Gdzie ten bezpiecznik tu był? Tu. Widzicie? Tu jest wylutowany bezpiecznik, bo on się zjarał oczywiście. Ale co z tego, że się zjarał bezpiecznik, jak się pół płyty zjarało? I ten ekspres, larwunia jakaś. Taka, co z tego się te muszki takie latające w ekspresach wykluwają. No i to nie wina Philipsa akurat w tym przypadku. 1000 coś złotych wymiana tej płyty, sparowanie jej z ekranem, spaliło też płytę z ekranem, popaliło przepływomierz, popaliło czujniki od wody i ten czujnik temperatury w grzałce. No tragedia! Dziwiłem się, że klient chce to naprawiać. Ale przynajmniej tą płytkę jako ciekawostkę zostawił. Co tu się dzieje? A korupcja Łukasz, jeśli tam elektronika padnie w tym ekspresie, tak jak mówię, do kupienia, Dobra. Robimy tą kawę, słuchajcie. Larwa, a przewodnik. No. Larwunia. Żeby bardziej zakręciła, a ona dupę pociągnęła za sobą. Kawa je. Mielim. Działa. Już korków nie wysadza. Trzeba wzmocnić wysypkę. Zaraz jeszcze zobaczymy, jak wygląda zawór wody. Nawet kawę ładną zaparzył. Sprawdźmy, czy nic się nie leje. No nic się tu nie dzieje, wężyki trzeba wyczyścić, to widać. Żółte tutaj, ale to żadna robota, przy okazji przepływomierz, który widać tam. Czyli wychodzi na to, że to była ta złączka. Ot i cała historia tego ekspresu. Wyłączmy go. Dzięki, Robert, na dobre ziarno. Na dobre ziarno pójdzie. Ten ekspres, słuchajcie, co by o nim złego czy dobrego nie mówić, jest fajnie skonstruowany. Wyłączę go z prądu, żebym wam też nie pokazał, jak kopię. Bo tak, zobaczycie w sobotę na filmie, jak się dostać do przekładni w Saeco. Tu, żeby dostać się do przekładni, trzeba odkręcić tą śrubkę i chyba tam jest śrubka. Wyjąć elektrozawór, żeby to wyciągnąć, cała ta kopuła schodzi, macie całą przekładnię napędu na wierzchu. Piękny dostęp dla serwisu, naprawdę. Tu wszystko widzicie, elektrozawór, jeśli to jest Latego, tu jest drugi elektrozawór, wszystko jest na wierzchu. Młynek, sami widzieliście, bo przed chwilą wyciągałem.
Grzałka, nawet jeśli jest potrzeba wymienić ten czujnik, bo padają, to jest czujnik NTC temperatury, to ją się stąd wyciąga, wykręcając, tu jest śrubka, taka na czerwono widać trochę, tu jest śrubka, chyba tylko tu, nie pamiętam. Jeśli jest jeszcze gdzieś druga, to gdzieś tu. To całe wam wychodzi i stąd się, ta grzałka jest na wcisk, na takie zaczepy plastikowe, stąd się ją wyciska, macie dostęp do grzałki. Pompa na wierzchu, przepływomierz na wierzchu, elektronika na wierzchu. Wszystko tu jest w tym ekspresie na wierzchu. Jeśli chodzi o takie podejście typowo dla serwisu, to jest super ekspres. Naprawdę fajnie się je naprawia. Stachowicz, jakie masz koszta działalności poza ZUS-ami? A co ty ze skarbowego jesteś, że się pytasz? Nie mówi się takich rzeczy w internecie. Panie kochany! Panie kochany! Nie małe! Pamiętaj, że Pruszków to Warszawa. Sam lokal to jest... To jest kasa, no. A prąd, a woda, a gaz. Gazu nie mam. No słuchajcie, zaparzacz też do wyczyszczenia, do wymiany uszczelka, to jest jakby oczywista oczywistość. A jak jeszcze kejki wyglądają? Właśnie, spójrzmy. No chyba są jakieś problemy. Bo ciasteczka kawowe wyglądają tak. Może zaparzacz nie trzymać, może się kawa zatrzymała. No nie. Do zbadania ten temat. Bo jak widzieliście, fusy na fusy nie wyglądają. Zaraz jeszcze zmielimy kawę, ale tu pewnie będzie problem we słynnym zaworze wody. Ty mi tylko nie spadnij, ekspresie, ja cię proszę. ISO w górę. Nie wyostrzysz. Ja wiem, że nie wyostrzysz, bo muszę cię tu bliżej przysunąć, żebyś ty nie widział frontu, nie widział drzwiczek. Kurna, to jest złośliwy aparat, słuchajcie. Ja się uparłem, że będzie ta ostrość. O! No uszczelki wyglądają dobrze, one zawsze wyglądają dobrze. Do wymiany na pewno, do rozebrania ten zawór. Ciemniamy. Dobra. No to sprawdźmy jeszcze jakąś kawę, czemu tych fusów w ogóle nie było. Ja już wam powiem. Wymiękam. To jeszcze woda. Odpalmy go jeszcze raz. No jest tego, Stachowicz, słuchaj trochę. No nie jest to mało. Trzeba trochę się napracować, żeby wyjść na zero. No to... Najgorsze to są ZUS-y wbrew pozorom. No. Bo to jest, płacisz za nic tak naprawdę. No za emeryturę, którą kiedyś podobno będziesz miał. Z naciskiem na podobno. Ja bym sobie wolał te pieniądze odkładać. Na pewno bym miał większą emeryturę z tego, niż jak mi państwo się tym zaopiekuje. Bo państwo to wiecie, jak się opiekuje naszymi pieniędzmi. Podobno gdzieś są. Chcę zbadać ten temat, czemu fusów było tak mało. Czekajcie, coś mi tu przyszło. Sekunda. Dobra, jestem. Zawieszam się już. Teraz rozumiem Spocksa, jak mówi, że go odcina. Bo mnie już też. Gdzie ta woda? Gdzie już się zastanawiam, gdzie co stoi. Co tam piszecie? Tubylcy ze wschodu najniższą za miesiąc przepracowują, mają. A kto jest w Toruniu, Artur? A, pieniądze! A! No ja już nie kontaktuję, słuchajcie, będziemy niedługo kończyć, bo ja już po prostu nie wiem, co mówię. Ale sprawdźmy ten ekspres. Coffee na maksa.
Mieli się dobrze. Ale pachnie pleśnią z tego młynka. O, teraz trochę kawą, ale było czuć pleśń. Ej, no jak może nie być fusów, jak tu się ładna kawa parzy? No co za ja, jak to kradnie fusy? Trochę rzęzi ten ekspres, teraz zauważyłem, ale to może dlatego, że jest rozebrany. No, kawka, powiem wam, jak na latę Philipsia, całkiem zacna. Mam 2, Tomasz. Ja to samo mam, bo to właśnie, o widzisz Tomasz, to jest dobry przykład. Ja ten dźwięk mam słaby, bo to ściąga z aparatu. Pracuję nad mikrofonem takim wpinanym do kompa. Takim jakimś lepszym, żebym mógł pewne rzeczy tu wygłuszyć, bo albo muszę wygłuszyć pomieszczenie, co tu jest nierealne, bo słyszycie echo pewnie. Albo mikrofon kupić taki, który ten problem załatwi. To są dwie drogi. No ja pójdę chyba na razie w mikrofon. Ale wiele rzeczy, jak założysz słuchawki, słychać, których normalnie nie słychać. Ja nawet jak gram na konsoli, to wolę założyć słuchawki, tylko że mi zaraz w takich temperaturach gorąco w uszy, ale wolę założyć słuchawki niż grać na kinie domowym. Mam kino domowe 5.1, bo i tak połowy rzeczy się nie słyszy, więc to tak... Możesz, Tomasz, słyszeć. Tu jest zegarek za aparatem, tam, a drugi jest przy monitorze. Nie widać go. Przy drugim komputerze. Słychać szum komputera na pewno. No. Do ideału jest daleko, ale pracujemy nad tym. No jak te fusy, słuchajcie. Poszło to. Nie ogarniam. Fusy. No, już jest lepiej. Może nie ma szału. Źle też nie jest. No wiadomo, uszczelki do wymiany. Mam, Daniel, upatrzony mikrofon, ale nie miałem nawet czasu tym zająć. A i pieniążków nie ma. Znaczy, to żartuję. No, nie miałem czasu. No. Do kejka to temu daleko, ale stopień zmielenia jest jako taki nawet. Trochę to jest za mokre, ale to po pierwsze Philips nie wyciśnie tak kawy jak DeLonghi. Po drugie... Co po drugie? No jeszcze będzie regulacja młynka, wymiana uszczelek, żeby to wszystko szczelność złapało. Czyli podsumowując, moi drodzy widzowie, ja, wasz Coffee Doktor, przeprawiana ta nazwa jest na wszystkie strony przez wszystkie firmy możliwe. Jak widzieliście, w poprzednim ekspresie trzeba było włożyć odkurzacz do młynka, a w tym ekspresie należało, czemu gadam jak ksiądz? W tym ekspresie należało wymienić pękniętą końcówkę. Jemu się przyda przegląd, ja będę to klientowi proponował, bo to trzeba podkleić tą wysypkę, trzeba powymieniać uszczelki, wyczyścić ten elektrozawór, wyczyścić te wężyki z tyłu, które widzieliście. Wylewka nie wygląda nawet do wyczyszczenia, ale też wyczyścić. Odkamienić. Podregulować. I gotowe. Cieszmy się z tego, co mamy. Dokładnie, Bondol. No co tam jeszcze u was? Mówcie i kończymy, bo aż mnie oczy już szczypią. Od tego sztucznego światła. Ja cały dzień pracuję przy sztucznym świetle, słuchajcie. Mapa mi się włączyła. Co tu się dzieje? Przegląd ekspresu automatycznego u mnie w firmie to wyjściowa kwota to jest 350 zł brutto. Czasami muszę tłumaczyć to klientom, że 350 zł brutto to dla mnie, nazwijmy to czystego zarobku, bo to jeszcze koszty trzeba odjąć, jest połowa. Policzcie sobie podatki, jakie są na paragonie. Dochodowy 18-19 zależy, VAT-u 23%, 9% schowane w ZUS-ie, w zdrowotnej składce. 23 plus 18, 41 plus 9.
Taki plan, panie Danielu. Dobra, która jest godzina? 15 po. Jeszcze z 10 minut możemy pogadać, chociaż widzę, że u was energia też podupadła. Stachowicz, możecie mi wysyłać ekspresy skąd chcecie. Tylko pamiętajcie, że ekspres musi być pancernie zapakowany. Jakikolwiek fuck up w pakowaniu ekspresu to będzie rozwalony. Nie no, Artur żartuje, już gadam głupoty. Dzięki, Piotr. Od zioma ze Starachowic. Dziękuję. Nie mieszkam w Starachowicach od 98 roku. Ale bywam. Zapanowała niezręczna cisza. U mnie to się w ogóle ciemno zrobiło. Słuchajcie, chyba jakaś burza idzie. No, jedzenie zabija energię. Dlatego ja jeszcze nie jadłem. Jadłem tylko rano. To jeszcze wam przypomnę. W opisie macie linki. Oficjalny partner kanału, firma Nord.pl, tudzież portal Naprawiaj, nie wyrzucaj. Macie wszystkie linki w opisie. Firmę Nord dużo ludzi zna, bo to chyba jedna z większych firm zapewniających części u nas. Zapraszam. Ja siły. Dobra, słuchajcie, nie ma co tutaj kopać się z koniem. Kończmy tą nierówną walkę. Ja mam w ogóle taki plan, live'y będą w poniedziałek, jeszcze na ten moment się nie udało, bo ja i tak muszę mieć jeden dzień w firmie, słuchajcie, czynne do późniejszych godzin i planuję w ogóle w poniedziałek, bo ja mam czynne od 7:30 do 15. Z reguły jestem wcześniej, ale planuję zrobić na przykład w poniedziałek od 10 do 17:30 i live'y robić o 18, bo dzisiaj tak naprawdę to miałem co robić, jak czekałem na tego live'a, ale czasami muszę czekać i to jest takie bezproduktywne, więc prawdopodobnie te live'y będą o 18, 17:30 w poniedziałki, bo ja chcę je robić w poniedziałki, nikt w poniedziałki live'ów nie robi, to idźmy pod prąd, całe życie pod prąd. Także to jeszcze wam dam znać. Czy one będą 4 razy w miesiącu? Raczej pewnie nie. Ze 2-3 razy, a może i 4. No nie wiem, to się wszystko jeszcze okaże, słuchajcie. To się wszystko dociera. Piotr Wuja od 2011 też na uchodźstwie. No wtedy się ze Starachowic wyjeżdżało. Piotr tam nie było co robić. Nadal jest z tym problem chyba tam w mieście. Fakt, że wyładniało, ale... Mariusz, który napój w przypadku DeLonghi, bo nie pamiętam, z czarnych kaw tworzy najgrubsze ciasteczko kawowe. Nie mam pojęcia. Chyba podwójne espresso chyba, bo to niby jest 2 porcje kawy, ale to nigdy nie jest 2 porcje kawy. Dobra, słuchajcie. Nie ma co, ja nie będę siedział, się patrzył w kamerę, a wy będziecie się patrzeć na mnie. Bardzo wam dziękuję za obecność. Bardzo dziękuję wszystkim tu wymienionym za tipy. Nigdy się nie wceluję w to. Tu jest cała historyczna lista donate'ów. Też bardzo dziękuję. Dużo was było. Miłego wieczorku życzę. W sobotę film. Zapraszam. Coś, czego jeszcze nie było. Znaczy ekspres był, ale nie robiliśmy jeszcze takiej usterki, nie sprawdzaliśmy. Także trzymajcie się cieplutko. Zasubskrybujcie. Łapeczkę w górę poproszę. Pamiętajcie o partnerze kanału. I tyle. Pozdrawiam was. Trzymajcie się. Zostawię was jeszcze z tym widokiem na ekranie, z chwilą muzyczki. I co? Widzimy się na następnym live'ie. Będę dawał znać. Pozdrawiam was. Cześć.